Wielkoczułość produkcja. Jak w tym kraju ma być dobrze, jak pod hasłem pluralizmu media robią miejsce dla prawicowego ekstremizmu w posypce z katolickiego fundamentalizmu, że to niby w imię rzetelnego obiektywizmu. Ten pluralizm możesz sobie wziąć w cudzysłów oczywiście, bo rzetelnie to oni dają miejsce i głos faszyście. Jednemu z drugim a społeczeństwo oko przymyka, macha ręką i w efekcie mamy Tomka Terlika albo Szymona Hołownię w roli centrum rozsądnego. I tak leci już 4. dekada państwa kościelnego. Ta 4. dekada, rozumiesz? W studiu stoją 3 krzesła, między nimi stoi stolik, przy którym gadają Libek, Prawak oraz katolik. Nic dziwnego, że potem ogólnopolskie gazety pytają na pierwszych stronach, jak ukarać kobiety. W tym kraju się odkurwia kato talibańska chryja, bo to społeczeństwo kocha, kiedy sramu się do ryja. No bo przecież różne strony trzeba do głosu dopuścić. Właśnie tak wam się udało prawa kobiet w kiblu spuścić. Także gratuluję serdecznie. Niczego się nie spodziewam po mediach prorządowych, ale wymagania miewam w kwestii tych niby centrowych. Ale na koniec dnia wszystkie gozdyry i lisy do programów zapraszają prawicowe końskie zwisy. O 2 stronach konfliktu opowiada Marek Jurek, a to przecież fundamentalista katolicki siurek. ZHN w PO w PiSie miział się z Korwinem. Wielu tutaj kandydatów do rymu ze skurwysynem. Na prawo od Marka Jurka zajdziesz chyba tylko ścianę, a w niej okno Overtona całe z framug wyjebane. Ta wyjebane, z framug wyjebane. Albo Tomasz Terlikowski, on wyczuwa pismo nosem i wie, że mu się opłaca mówić teraz ludzkim głosem. Ale to koń trojański, to jest człowiek pułapka. W razie potrzeby aborcji on ci pierwszy da po łapkach. Ale przecież rozsądnego katolika warto słuchać. On mówi nawet, że ksiądz nie powinien dzieci ruchać. Ale czy ta poprzeczka już nie leży zbyt nisko, by pozwalać mu meblować to medialne widowisko? On udaje, że się zmienił, bo to gówno znów ten płynie, a w tym bicie już nadchodzi czas na wstawkę na pianinie. Czas na wstawkę na pianinie. Pianino daj. W pluralizmie chodzi o to, aby różne perspektywy miały swój czas antenowy, a tymczasem mamy krzywy obraz rzeczywistości polegający na tym, że na rozsądne centrum tu pozuje tata maty, który chciałby zabraniać świętowania ateistom. Wlewa ludziom Boga w gardło, jak twój stary sobie czystą. Jak twój stary sobie czystą. Wam się oczy otworzą, kiedy zamkną się moje. Czekam, aż dziennikarze w końcu ruszą swoje zwoje. Może uda mi się dożyć jeszcze takich pięknych czasów, że media przestaną zapraszać prawackich kutasów, mówiąc, że to są 2 różne strony jakiegoś sporu. Włączę jakiś program w radio se któregoś wieczoru i głos będą miały serio bardzo różne perspektywy. Dyskryminowane grupy to nie będą żadne dziwy. Dziennikarzom, publicystom czy tam nawet wydawcom przejdzie ochota, by konfrontować ofiarę z oprawcą. Przestaną do studia w prime time zapraszać każdego, kto tylko do powiedzenia ma coś kontrowersyjnego, bez wyłamywania się ze schematu prawicowego. Bo niestety kontrowersja dzisiaj w mediach znaczy tyle, że przez media mówią do nas prawicowi debile. Prawicowi debile. Tylko czułość produkcji. Na podstawie badań archeologiczno-konserwatorskich oraz wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków proponuje się przebudowę rynku Placu Konstytucji 3 Maja, mającą na celu uwypuklenie jego walorów historycznych oraz udostępnienie go w atrakcyjny sposób dla mieszkańców i turystów.
Zaraz będzie lato i się zrobi w kurwę ciepło. W miastach powiatowych znowu rozpęta się piekło. 36 stopni w cieniu i nie będzie gdzie się schować. Kostka brukowa zawsze smaczna i zdrowa. NBA rejestracja, taka sytuacja. 2020 rok i rewitalizacja rynku w mieście Bartoszycach, położonym na Mazurach, gdzie burmistrz zamiast zieleni beton sobie ubzdurał. Burmistrz Bartoszyc Petrykowski Piotr, to jest w tej historii niemal komiksowy łotr. Drzewa do drzewo staną, tak zostałem wychowany, bo kto drzewa nie wycina, ten na zawsze jest przegrany. Żeby było tak jak było, no bo tak tu było drzewiej. To są jego argumenty, aby walczyć z każdym drzewem. Nie wiem co to za pomysły, ale powiedz kurwa synek, w czym ci do chuja przeszkadzał zielony cienisty rynek? Kurwa refren. Beton, beton, betonoza. Rynek w Bartoszycach to jest wakacyjna groza. Plac Konstytucji 3 maja w Bartoszycach jest tak płaski, że się da grać w Cymbergaja. Zero cienia dają teraz tutaj nawet kamienice. Słońce tak tu napierdala, że usmażysz sobie cycę, kurwa. Kurwa. Powiedz gnoju, kto dał ci takie wytyczne, by działać jakby nie było katastrofy klimatycznej. Odpowiadaj mi śmierdzielu, ty burmistrzu niedomyty. Dlaczego nie słuchasz ludzi, tylko granitowej płyty? Wycierasz sobie mordę nawiązaniem do historii, a mieszkańcom dajesz upał latem niczym na dnie mori. Temperatury są coraz wyższe co roku. Klimatyczna katastrofa postępuje krok po kroku, więc dodałeś uroku swemu miastu ty ćwoku. No bo co komu da cień betonowego bloku? No bo co komu da cień 3-piętrowej kamienicy? Albo wyrwanie drzewa z korzeniami z ulicy i zastąpienie go jakimś krzaczkiem w donicy. Kiedy widzę coś takiego, to dostaję kurwicy. Politycy Polaków traktują gorzej niż trzodę. W czasie suszy minister prosi, by oszczędzać wodę. Razem z korposami karmią katastrofę klimatyczną, ale Bartoszyce mają dziś chociaż fontannę śliczną, taką multimedia. Dość. To jeszcze poleci dzisiaj koło 9 zapewne. Wtedy poleci w całości. Dzień dobry wszystkim, dzień dobry. Teraz leciało na próbkę, że chciałem tylko sprawdzić, czy potrafię puszczać muzyczkę na czekanie. Czekajcie tutaj. I chyba potrafię. I dobrze, że muzyczkę przerwało. Dzień dobry wszystkim. Tak jak mówiłem, utwór ten muzyczny teraz został tylko tak, wiecie, zanęcony. I teraz jak profesjonalny content creator mogę wam obiecać, że później będzie w całości, żebyście zostali dłużej, no nie? Tak wiecie, tak zanęcić, zachęcić, dać pierwszą działkę za darmo, takie demo. Dobrze, słuchajcie, dzień dobry, witam w Bartoszycach i gdziekolwiek jesteście. Witam też w Kartuzach, może ktoś z was jest w Kartuzach, albo przynajmniej w pobliżu. Dzień dobry serdecznie. Widziałem, że Paweł pytał na czacie, czy oglądanie żubra w pracy za pieniądze korporacji jest już aktem buntu przeciwko kapitalizmowi. No i co mogę powiedzieć? Że mam nadzieję, że tak. Kurde, wiecie co? Zapomniałem sobie tutaj pootwierać wszystkie potrzebne rzeczy i to bardzo źle, więc w międzyczasie zaśpiewam wam, po prostu wam zaśpiewam. Zaśpiewam wam, słuchajcie.
Gotowe łodzie, już wszystko jest klar. I harpuny w stojakach pokrył śnieg. Jeszcze kilka dni wielkie stada cicho muszą przyjść. Pod Grenla parostatkiem w piękny rejs, statkiem na parę. Słuchajcie. Jan Pietrzak powiedział, że był prześladowany w PRL, mówi Tomuś W. No patrz pan. Jeszcze może, zanim opuści ten padł łez, jeszcze może okazać się, że był prześladowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Ania Nowicka, pozdrawiam na home office, siema Punk Rock Polska. Joanna Alabaster, jeśli słuchasz w pracy, ale nie na służbowym sprzęcie, to nie wiem, czy się liczy. Nie wiem, czy się liczy. Myślę, że połowicznie. W pewnym stopniu. Może na 75%, ale to jest maks. To jest maks. Donaty skorpo wypłaty, mówisz matchm. To też się liczy. To też się liczy jak najbardziej. Mój plan na przyszły tydzień jest taki, żeby zrobić jakieś powiadomienia na donaty, bo wczoraj jak ustawiałem miniaturkę do streama z Michaliną Koblą, już po streamie, kiedy już stream sobie wisiał sobie zapis streama na YouTubie, to na przykład dopiero zauważyłem na czacie, że przegapiłem jakiegoś donata i o nim nie wspomniałem na żywo. Więc myślę, że to jest moje zadanie na przyszły tydzień, żeby zrobić jakieś powiadomienia takie, których nie da się zignorować i nie zauważyć. Takie możecie wrzucać w komentarzach, zwłaszcza pod filmem, jakieś propozycje tych powiadomień, dźwiękowe najlepiej, takie, które mogę sobie dodać jako donaty, no nie? Donaty z firmowego konta za ile są? No to już myślę dużo. Zwłaszcza jeśli to jest konto korporacyjne, a nie twojej własnej działalności gospodarczej. Więc tak, propozycje dźwiękowego powiadomienia na donaty chętnie przyjmę. Darmowe propozycje od was. Tak. Wielorybnicy grenlandzcy w miksie z Krawczykiem. Lepiej, słuchaj, wielorybnicy grenlandzcy na parostatku. Takie Polański mówi bardzo dobrze. Na Discord dajcie te propozycje. Też bardzo dobry pomysł. Dziękuję Polański za pomysł, bardzo dobry. Link do Discorda na pewno znajdziecie w opisie streama, nawet w tym momencie. Nie, że potem go dodam, tylko jest już teraz, no nie? Siema Marysia. Coś z Leszka Balcerowicza albo Memcena jako jingle do donatów. Właśnie, jingle, tego słowa mi brakowało. Jingle. Słuchajcie, a propos jingli, jak już zaczęliśmy od dźwięku... Kurwa, no to mi ten wąs tak znowu... Ajajajajaj. Siema Andrzej. Odgłos żubra w rui. Chyba dobrze to napisałeś. Słuchajcie... Link do Discord przydałby się pod Discord. To też jest zadanie na przyszły tydzień dla mnie. Dodanie takich właśnie takich. Siema Jodenstein, witam pierwszy raz na żywo. Ileś takiego wąsa hoduje? Nie wiem. Trudno powiedzieć, bo ja hoduję go już bardzo długo. Bartłomiej Strus, czy tylko u mnie jakoś dziwnie cicho? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że powinno być gitara. Dobra Łukasz, spróbuję się tym zająć, tymi rzeczami z wykrzyknikiem. Pewnie zbiorczo można to nazwać komendy, ale jestem stary i tylko się domyślam, że można nazwać to komendy. Słuchajcie, jest 8:07, czwartek, 4 stycznia, dobrze mówię? Czwartek, 4 stycznia, dobrze mówię. Słuchajcie, czy możemy zacząć dzień od czegoś innego niż Telewizja Republika? Telewizja Republika? Czy da się zacząć dzień inaczej niż od Telewizji Republika?
Telewizja Republika, słyszysz Telewizja Republika i myślisz sobie, Boże, co oni znowu odpierdolili? A odpierdolili na przykład to, no nie? Dzień powinno się zaczynać od Jana Pietrzaka. No zaczęliśmy, już powiedzieliśmy, że Tomuś W. powiedział, Tomuś W. ty powiedziałeś, że Jan Pietrzak, był prześladowany za PRL-u. Bo to jest jednak ciekawe, to na koniec Marek Król, co my nie za mamy z tymi głośno. ludźmi właściwie zrobić, bo oni tu nie chcą być. Przecież ich nie zamkniemy w mieszkaniach pod prosty klucz. sposób to należy prostu. im założyć chipy, tak jak się pieskom zakłada, a tańsze jest oczywiście numery na lewej ręce wytatuować i wtedy łatwo się ich znajdzie. Przeciwko tej wypowiedzi także chciałbym zaprotestować. Marek Król, Jakub Dymek, tu musimy postawić kropkę, pakt migracyjny, wiele pytań, odpowiedzi nie tak dużo, ale będziemy ich szukać na antenie Telewizji Republiki. Bo to jest jednak ciekawe, to na koniec... Bo to jest jednak... Dymek, kurwa, widzę cię, widzę, gdzie ty jesteś, gnoju jeden. Ale słuchajcie, Dymek to zaraz, siema Kacper, Dymek to zaraz, ale kurwa, ej, czy Telewizja Republika zawsze była taka? Czy Telewizja Republika jest taka dopiero, kiedy patrzy na nią cała Polska? Czy Telewizja Republika zawsze była taka? Zawsze była tym? Czy tak było zawsze? Czy ktoś wie, czy tak było tam zawsze? Czy to zawsze... Czy tam było tak zawsze? Kurwa. Czy dopiero teraz? Słuchajcie, tutaj widziałem propozycje temacików na dzisiaj o konferencji Kaczyńskiego i o Ikei w TV Republika. No Ikea wiadomo, wycofała reklamy. Nie podniosą się już po tym, jak są bojkotowani przez prawych kochanych. Radimira mówi, że chyba nie, bo inaczej byłyby wiralem. No nie wiem, bo wiesz, równie dobrze moglibyśmy powiedzieć, że wiralem mogłoby być telewizja Marcina Roli. Tam takie ścieki się leją non-stop i wszyscy mają to w dupie. I wydaje mi się, że Telewizja Republika też wszyscy mieli w dupie po prostu, jako taką wylęgarnię spierdolenia, ale niszową, no nie? A teraz ta wylęgarnia spierdolenia stała się rzeczą mainstreamową. Słuchajcie, nie piłem jeszcze dzisiaj kawy w ogóle, a już drę pizdę do kamery. No właśnie, a słuchajcie, Jakub Dymek, kurwa. To nie jest tak, że Jakub Dymek jest tam zupełnie niechcący, zupełnym przypadkiem. On co prawda protestuje przeciwko tej wypowiedzi, ale kurwa, no nie protestować przeciwko tej wypowiedzi, to już byłby skandal. I słuchajcie, Dymek i Giełzak przecież, oni są tak bardzo otwarci tak bardzo są otwarci na dialog, że oni częściej są w takich prawicowych mediach, niż w jakichś lewicowych mediach. Dymek przecież ma program z Łukaszem Warzechą w ramach dialogu i pluralizmu. Ktoś kiedyś zauważył, bardzo moim zdaniem celnie i zostało mi to w pamięci, że nie pamiętam gdzie to było. Czy to było gdzieś na którymś live'ie, na czacie, czy to było w komentarzach pod którymś materiałem na gilotynowym YouTubie. Nie ma lewicowych mediów, może poza trybuną, no celne, ale jednak myślę, że to jeszcze nie powód, żeby mieć program z Łukaszem Warzechą, czy z innym Ziemkiewiczem, co też się tym dwóm lewym rękom zdarzyło, czy też zdarza. Michał mówi o robieniu diagnozy ADHD u dorosłych na NFZ. Muszę sprawdzić, czy to jest możliwe w takim razie. No bo właśnie, a propos diagnozowania ADHD, właśnie straciłem wątek. Ja rozumiem, Emmet, że lewicowcy wolą nie zapraszać, aczkolwiek nie wszyscy, bo ja mam wrażenie, że twitterowy, taki mainstreamowy komentariat, w tym posłanki lewicy, bardzo wesoło gratulowały Dymkowi zwycięstwa w sądzie. Słuchajcie, ktoś zauważył bardzo ładnie, że właśnie nie pamiętam gdzie to było, gdzieś w komentarzach na stronach gilotynowego imperium medialnego, że dwie lewe ręce to są ci lewicowcy,
którzy chodzą do prawicowców, pozować na tych dobrych lewicowców i utwierdzać ich w przekonaniu, że cała reszta lewicy to debile od woke i tęczowych flag i itpolu. My jesteśmy dobra lewica w garniturach, uczesana na słoninkę, cosplayująca PPS, tamci, co nie gadają z warzechami, to są łołkiści, proszę państwa, są łołkiści. Dobrze, panie Warzecho, a teraz porozmawiajmy o ruchu drogowym. Pikmi lewicowcy, no. Takie mam też poczucie. Więc słuchajcie, no to, że Dymek tam siedzi, mimo że protestuje, to nie jest tak, że on tam jest niechcący, że potknął się i nagle wylądował w studiu telewizji Republika. No nie. On jest trochę oni są trochę jak terfiary, które są wkurwione na woke i nie podoba im się itpol, nie podobają im się trans osoby, no to wiadomo, a bardziej im się podoba Waldek Krysiak i bardziej im się podoba właśnie telewizja Republika, no nie? Dzień dobry, witam serdecznie w czwartkowej gilotynie rozpoczętej od telewizji Republika i witam jak to określił Tomuś W, w jedynej lewicowej telewizji śniadaniowej. O, dzień dobry. Dwie lewe ręce to tacy koledzy lewaki dla prawaków, mówi potężna spółdzielnia pączków z ananasem. Szumlewicz, gadający z prawicowymi szurami, tutaj Radimira Lewakow dorzuca. Tomuś W, czy zaprosiłem Dymka albo Giełzaka do programu? No nie zaprosiłem. Moja interakcja z nimi sprowadzała się wyłącznie do obrażania ich w portalu społecznościowym X, dawniej Twitter, i do podważania sądowego zwycięstwa Jakuba Dymka w możliwie taki sposób, żeby nie podał mnie do sądu o zniesławienie. Wojtuś, jak ty to robisz, że wyglądasz o 8 rano tak wspaniale? Po prostu, słuchaj, Polański, po prostu mam bardzo niedrogą kamerę wyświetlającą obraz w niskiej rozdzielczości. Tak to się robi, słuchaj, w magii telewizji. Tak to się robi w magii telewizji. Chyba podniesiono ZUS do przedsiębiorców, mówi Radimira Lewakow. Moja wiedza na ten temat jest taka sama jak twoja. Chyba. Łukasz podpowiada, że łatwo rano wyglądać spoko, jak się nie ma włosów, które trzeba by ułożyć. Dokładnie. O tym ZUSie to muszę sobie doczytać, żeby ewentualnie coś tutaj poprzeklinać. AGJ, najgorsze, że nie można nas na Spotify blokować podcastów, więc czasem mi się włącza na bazie algorytmu lub podpowiada. Ja ich znielubiłam za wypowiedzi o problemach we Francji. Tak, to był bardzo dobry moment, żeby ich znielubić. Pankrok Polska, raz kurwa włączyłem dwie lewe ręce, nie pamiętam o czym wtedy było, ale jak usłyszałem ich rzekomo lewicowe poglądy, to Matko Bosko, Kartusko, Tomuś W. Ja uważam, że sączą lewicowy jad do prawych głów, jak to mawiają dwie lewe ręce, spiszmy tutaj protokół rozbieżności. Michał Dzit, dobra, to ci napiszę, jak ta diagnoza ADHD wygląda we Wrocławiu. Otworzyli nowe Centrum Zdrowia Psychicznego i tak się ludzie rejestrują. I tam się ludzie rejestrują, bo nie ma za bardzo kolejek. Robią podstawowy test DIF A5 na NFZ. Ciekawe. Muszę się zainteresować, czy na Podlasiu coś takiego da się zrobić. Wiedźma dziś pierwszy po wyborach Teleexpress z Orłosiem. Słuchaj Wiedźma, wczoraj na Twitchu transmitowałem sobie granie w gierki. I trochę sobie przy okazji jojczyłem na Teleexpress z Orłosiem. Co to jest kappa? Trochę sobie jojczyłem na Teleexpress z Orłosiem, a w zasadzie nie na Teleexpress z Orłosiem, bo Teleexpress z Orłosiem jest mi zupełnie obojętny. Bardziej jojczyłem na to, że jest to
że jest to dla ludzi wielkie święto. Że jest dla ludzi wielkim świętem to, że dostają w telewizorze mordę, którą kojarzą z przeszłości. I jakby taka symboliczna zmiana jest dla nich chyba ważniejsza niż realna zmiana. I że mnie to irytuje. I że chciałbym, żeby ludzie byli ponadto. Bo w ten sposób dają się oszukiwać, przykładając wagę do takich symbolicznych zmian. A poza tym, już abstrahując od tego, co robią ludzie i co mnie irytuje, to ja bym wolał, żeby nowa władza po prostu szła do przodu, a nie wracała nawet symbolicznie do tego, co było. Za 4, za 8 lat zmieni się władza i znowu nie będzie Orłosia, potem znowu będzie Orłoś, potem nie będzie Orłosia, potem będzie Orłoś, potem nie będzie, a potem będzie. Siema, Adelt Tusk, prawie bez spóźnienia. Siema, pozdrowienia z podziemia. Słuchajcie, myślistwo. Czy lubicie zwierzęta? Jakie jest wasze zdanie na temat zwierząt? Jak wygląda wasz pogląd na zwierzęta? Ktoś mógłby powiedzieć, no ja to na przykład tak zostałem wychowany, że zostałem wychowany w nienawiści do zwierząt. Mój dziadek nie lubił zwierząt, mój pradziadek nie lubił zwierząt, mój ojciec nie lubił zwierząt i ja też nie lubię zwierząt, dlatego moim obowiązkiem jest do nich strzelać. Słuchajcie, mam wywiad taki. Ja płazów Marysia też nie lubię. Joanna Alabaster, zwłaszcza żubry. Ja jestem żubrem jak coś. Słuchajcie, bo ostatnio odwaliła się taka rzecz. Słuchajcie. Słuchajcie, prezesem Naczelnej Rady Łowieckiej przy Polskim Związku Łowieckim został sportowiec. Siatkarz były, no nie? I kurwa udzielił wywiadu. I chłop udzielił wywiadu, no nie? Ja pierdolę, czego tam nie ma. Słuchajcie, w ogóle... Ja przeczytałem ten wywiad, żebyście wy nie musieli. Ale w sumie usłyszycie go. Nie w całości, aczkolwiek w sporych fragmentach. Tak mi się wydaje. Słuchajcie. Lead. Zwierzyna w stanie wolnym powoduje bardzo duże szkody i bez odpowiedniej gospodarki łowieckiej zwierzęta by nas po prostu zjadły! I byśmy mieli naprawdę poważne problemy. Tutaj nie ma o czym dyskutować. Kocham, jak ludzie mówią, że tutaj nie ma o czym dyskutować. Dlatego właśnie Lewica nigdy nie wygra, bo Lewica nigdy nie uważa, że nie ma o czym dyskutować. Lewica zawsze chce dyskutować. Wszystko zawsze można przedyskutować. Ale słuchajcie, ważniejsze jest to, że zwierzęta by nas po prostu zjadły. Zin 303, nie wiem czy odcinek dla mnie, strasznie mnie triggerują myśliwi. Słuchaj, Zin, mogę ci powiedzieć tyle, że koło 9 na pewno już nie będziemy mówić o myśliwych. Aczkolwiek i tak zachęcam do pozostania, ponieważ wywiad ten jest kurwa całkiem zabawny. Słuchajcie, nowy naczelny Rady Łowieckiej przy Polskim Związku Łowieckim. Coś mi tu za ciepło jest. Może to ciśnienie mi skoczyło po prostu. Przez kurwa Jakuba Dymka w telewizji Republika. Jego celem jest edukacja polskiego społeczeństwa.
Słuchajcie, zobaczcie to. Tam co pana skłoniło do podjęcia się nowego wyzwania, bla bla bla, bla bla bla, zgodzę się, myśliwym jestem od 10 lat, bla bla bla, moje życie to leśnictwo, łowiectwo, rolnictwo, chuj w to. O, Tomasz Maleńczuk, dzięki za super czata. Taka sarna to może w 5 minut opierdolić chłopa. A no tak, bo zwierzęta nas zjedzą, no tak. Oglądaliście Monty Pythona i Świętego Grala, wiecie, co mogą zrobić króliki. A nie Nowicką wpierdolą jeże. Słuchajcie, jak wyglądał sam proces rekrutacji. Stanowisko prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, czyli organu kontrolno-nadzorczego, który wytycza kierunki działania Polskiego Związku Łowieckiego, to funkcja społeczna i funkcja, na którą wybierają sami myśliwi. Należy podkreślić, że Polski Związek Łowiecki... Słuchajcie, kurwa, wyobraźcie sobie tę rozmowę. Dziennikarz, jak wyglądał proces pańskiej rekrutacji? Stanowisko i odpowiedź. Stanowisko prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, czyli organu kontrolno-nadzorczego, który wytycza kierunki działania Polskiego Związku Łowieckiego, to funkcja społeczna i funkcja, na którą wybierają sami myśliwi. Należy podkreślić, kurwa, jak to nie jest dopisane w autoryzacji, albo jak to nie jest, w ogóle cały ten wywiad, jeśli nie jest napisany, to ja nie wiem, co jest. Na pewno nie wygląda tak rozmowa dwóch ludzi. To wygląda jak artykuł sponsorowany, a nie jest oznaczony w taki sposób. Chciałbym tak tylko zaznaczyć. Słuchajcie, to można przeczytać w ogóle głosem Jaruzelskiego. Stanowisko prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej, czyli organu kontrolno-nadzorczego, który wytycza kierunki działania Polskiego Związku Łowieckiego, to funkcja społeczna i funkcja, na którą wybierają sami myśliwi. Należy podkreślić, że Polski Związek Łowiecki jest zrzeszeniem samofinansującym się i do pewnego czasu był też samorządny, bo obecnie ustawa Prawo Łowieckie odebrała nam prawo wyboru łowczego krajowego. Jest wybierane przez minister klimatu i środowiska. On tu zapytał, jak wyglądał proces pańskiej rekrutacji? Jak wyglądał proces pańskiej rekrutacji? A to była odpowiedź na to, jak wyglądał proces pańskiej rekrutacji. Ale to jeszcze nie koniec. A czy ma pan jakąś wizję? Co chciałby pan zmienić? Łowiectwo to bardzo ważna część gospodarki naszego kraju, która zazębia się z leśnictwem i rolnictwem. A w tych dwóch dziedzinach zwierzyna, która jest własnością Skarbu Państwa w stanie wolnym, powoduje bardzo duże szkody i bez odpowiedniej gospodarki łowieckiej zwierzęta by nas po prostu zjadły i byśmy mieli poważne, naprawdę poważne problemy. I tutaj nie ma o czym dyskutować. Czy ma pan jakąś wizję? Co chciałby pan zmienić? Odpowiedź. Zwierzęta nas zeżrą! Zwierzęta nas zeżrą, kurwa! Taką chłop ma wizję, to chciałby zmienić, no nie? Po czym jedzie dalej. A skąd się wziął ten pomysł, żebym ja się angażował? Wiedziałem, że dzieje się nie najlepiej w całym naszym zrzeszeniu. Czy ma pan jakąś wizję? Co chciałby pan zmienić? Odpowiedź chłopa to zwierzęta nas zeżrą. A dlaczego ja? No kurwa, już odpowiadam. Ja nie wiem, czy to jest wina kogoś, kto zlecał ten wywiad, czy to jest wina rozmówcy, czy to jest wina dziennikarza, ale kurwa, no chłop nawet nie odpowiada na pytania. Czyli odpowiada, ale trochę, okej? Bo tu dalej jest. Chciałbym to zmienić, wizerunek myśliwych. Chciałbym zmienić wizerunek myśliwych. Wizerunek myśliwych jest, delikatnie mówiąc, nie najlepszy w naszym społeczeństwie. A chciałbym to zmienić i chciałbym też usprawnić działanie całego polskiego bla 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 bla. Bo nie tylko w państwie mieliśmy problemy z praworządnością, zresztą dalej mamy, tak samo jest i tutaj, społeczeństwo jest podzielone, tak samo i społeczność myśliwych jest podzielona. Chciałbym też usprawnić działanie całego Polskiego Związku Łowieckiego i przywrócić kilka rzeczy, które powinny być, bo nie tylko w państwie mieliśmy problemy z praworządnością, zresztą dalej je mamy, tak samo jest i tutaj, społeczeństwo jest podzielone, tak samo społeczność myśliwych jest podzielona. Dobrze.
Avatar DM wierzę, że są myśliwi polujący z umiarem. Ja kiedyś piłem z umiarem. O, widzę Patryk Oczadły, że mu Jaruzelski bardziej przypomina Wałęsę. Może być. Promocja łowiectwa. Czy planujecie akcję, żeby ten wizerunek poprawić? Tak, oczywiście. Planujemy akcję w mediach społecznościowych. Ale przede wszystkim chcemy pokazać, czym zajmują się myśliwi, bo społeczeństwo nie ma w zasadzie elementarnej wiedzy na temat tego, czym się zajmujemy. Wydaje mi się, że strzelaniem do zwierząt. Ale ja mogę nie być obiektywny. Nasi przeciwnicy wygadują czasami takie androny i głupoty, że ja załamuję ręce z braku ich podstawowej wiedzy. Ale nie mam do nich o to pretensji, bo to jest u nas temat tabu, o tym, o którym się w ogóle nie mówi. Nie uczy się o tym w szkołach. Nie mówi się o związkach przyczynowo-skutkowych. Nie mówi się o tym, dlaczego coś jest robione tak, a dlaczego coś nie jest robione, jeśli chodzi o polską przyrodę. Więc tutaj przed nami jest bardzo dużo pracy. Jest tyle pracy, ile konkretu było w tej wypowiedzi o tym, że coś jest robione tak, a coś nie jest robione. Pytam o te media społecznościowe, bo jednak w ostatnim czasie można zauważyć, że pojawia się tam sporo krytycznych głosów pod kątem myśliwych. I tu pojawia się zdanie, którego w ogóle nie rozumiem. Tak, to prawda, ale uważam, że to wynika tylko i wyłącznie z niewiedzy. Z każdym adwersarzem, z którym rozmawiam i zaczynam spokojnie tłumaczyć, co robimy i dlaczego to robimy i co by się stało, gdybyśmy nie polowali i tak dalej, kropka. Aż cię skichałem. I dalej nowe zdanie. Znaczna większość zaczyna zmieniać zdanie, bo jednak pamiętajmy, że internet to jest swego rodzaju bańka, która jest podzielona na jeszcze mniejsze bańki. I tam ludzie często coś napiszą, szybko skomentują, kierują się jakąś jedną emocją, a za 5 minut zapominają o temacie. Komentarze odnośnie myśliwych są po prostu emocjonalne. Zupełnie bez sensu. Zupełnie bez sensu. A jeśli, jak mówi pan Możdżonek, wyjdziemy za miasto, wyjdziemy spoza naszego pięknego, strzeżonego osiedla, sprzed ekranu laptopa, smartfona, zostawimy te urządzenia w mieszkaniu i wyjdziemy na dwór i zobaczymy prawdziwy świat, to zauważymy, że tam się nic nie zmieniło. Tam dalej rządzą prawidła natury i one będą rządzić jeszcze bardzo długo. I my musimy je respektować i musimy się też do nich dostosowywać. I właśnie dlatego idziemy ze strzelbą w las pomylić chłopa z dzikiem. Tak, słuchajcie, wasze negatywne komentarze o myślistwie wynikają z tego, że siedzicie na tych waszych strzeżonych osiedlach, przed ekranami laptopów i smartfonów. Gówno wiecie o prawdziwym świecie, na którym nic się nie zmieniło. Tam w lesie rządzą prawidła natury i dlatego właśnie myśliwi muszą polować. Dzik zaatakował kobietę na chodniku, słuchajcie. Dalej jest o tym, że dzik zaatakował kobietę na chodniku i że w związku z tym jest nagonka na myśliwych i dlatego, mimo że dzik zaatakował kobietę na chodniku, to mało który włodarz miasta podejmie decyzję o odstrzale danego gatunku zwierzyny, który jest konieczny. Rozumiem, że odstrzał jest konieczny. A tych niebezpieczeństw może czekać naprawdę dużo na nas w tym lesie. Czekajcie, bo zła kolejność. Muszę powiedzieć, że przecieram oczy ze zdumienia i aż trzęsę się z przerażenia, jak widzę, jak ludzie potrafią podchodzić do dzików i próbują je karmić, próbują je głaskać, robić sobie z nimi zdjęcia, czy z bykami jelenia. I właśnie dlatego, żeby ludzie nie robili sobie zdjęć, musimy je zastrzelić. Nie te ludzie, te zwierzęta. To też bardzo mi się podoba. No i tych niebezpieczeństw czeka na nas naprawdę dużo. Dlatego musimy bronić ludzi, słuchajcie. Czy uważa pan, że można w Polsce zapoczątkować taki styl bycia, jaki jest na przykład w niektórych stanach w USA albo w Skandynawii, gdzie tam myślistwo traktuje się bardziej jako formę spędzania czasu wolnego w gronie rodzinnym itd. Czy jednak Polacy już są na tyle w tym temacie na nie, że ciężko będzie zmienić ich nastawienie? Też fajne pytanie z tezą.
Ale też fajne pytanie z tezą. Polacy są przeciwko myśliwym, nie powinni być przeciwko myśliwym. Na świecie, zobaczcie, nie są przeciwko myśliwym. Co zrobić, żeby Polacy nie byli przeciwko myśliwym? Już Polacy są tak bardzo na nie i tak bardzo przeciwko myśliwym, że prezes drugiej siły politycznej w Polsce obiecał kolejne przywileje dla myśliwych w ramach kampanii wyborczej. Pan Możdżonek mówi, trzeba po prostu Polakom przedstawić w pewnym sensie ofertę na ten sposób, bo łowiectwo to jest styl życia, to nie jest hobby, to nie jest sport, to nie jest zbieranie znaczków, to są poważne rzeczy. No zgadzam się, są poważne. Zabijanie zwierząt to dosyć poważna sprawa. Tak jak mówiłem, to jest gospodarka, którą ustawowo narzuca na nas nasze państwo, którą my wykonujemy za darmo. Płacąc swoje pieniądze, to my ponosimy wszelkie koszty zakupu broni, amunicji, ubrań, samochodów, paliwa i tak dalej. To wszystko jest po naszej stronie. Kurwa, chłopy wydają majątek na strzelanie do zwierząt, zamiast normalnie pójść na terapię jak człowiek. My to robimy, jesteśmy społecznikami i my sami finansujemy swoje zrzeszenie. To są społecznicy, słuchajcie. Społecznicy. A jeśli chodzi o modę, to uważam, że taki styl skandynawski to jest wzór, do którego powinniśmy dążyć. Tam jednak akceptacja społeczna myśliwych jest ogromna, sięgająca 80%, więc ludzie są świadomi, ale o tym uczy się w szkołach. Tam, jeżeli odbywa się polowanie, to całe miasteczko, cała wioska czy jakaś mniejsza mieścina czeka na jego wyniki. Każda zwierzyna jest później dzielona przez lokalną społeczność, wszyscy z tego korzystają. Dzieci to skurują, porcjują, a na koniec każdy dostaje coś do domu. Potem wszyscy łapią się za ręce, klaszczą i śpiewają skandynawskie piosenki nad truchłem zwierzęcia. Słuchajcie, myślę, nie weryfikowałem tego, ale myślę, że to jest kurwa bullshit. Jeśli to nie jest bullshit, chętnie to odszczekam, ale myślę, że to jest bullshit oparty na gównie, oparty na niczym, oparty na tym, co się panu wydaje, co się panu chce wydawać. Nie uwierzę, że w Skandynawii, czy ktoś badał w ogóle w całej Skandynawii, że tam jest 80% akceptacji, że dzieci skurują zwierzynę? Kurwa, nie sądzę. Coś mi się wydaje, że kurwa nie sądzę. Nie wierzę w to, po prostu w to nie wierzę. Okej, jestem otwarty na to, że mogę nie mieć racji. Odszczekam to chętnie, będę bardzo zdziwiony. Natomiast nie wierzę, myślę, że to jest pierdololo. Myślę, że jest to pierdololo. A co do tego, że oni sami finansują, no to patrzcie, że to jasno pokazuje, że jest to ewidentnie sport dla bogatych. Jak już cię na to stać, masz czas, pieniądze, samochód, o czym on też gdzieś tam wspomina, to tak naprawdę po prostu stać cię na to, żeby hobbystycznie pójść i sobie postrzelać, żeby, no, bo masz taką ochotę, bo kurwa robisz to dla sportu, bo sprawia ci to przyjemność zwyczajnie. Bo powinieneś porozmawiać o tym z jakimś specjalistą, zamiast pójść do lasu i wydawać swoje pieniądze i poświęcać swój wolny czas, sporo wolnego czasu na łażenie po lesie i strzelanie do zwierząt. Może miewa to jakieś faktycznie pozytywne konotacje i w jakimś stopniu wyręcza państwo w regulowaniu gospodarki leśnej. Nie wykluczam tego. Nie mówię, że tak jest. Po prostu tego nie wykluczam. Ale umówmy się, jesteś po prostu, kurwa, bogatym chłopem, który chce sobie iść postrzelać. Słuchajcie, wspomniał pan o tym, że trzeba dużo dokładać do tego z własnej kieszeni. Dokładnie, Pola. Chłopy płacą za własny styl życia i liczą na oklaski, jako, kurwa, społecznicy. Wspomniał pan o tym, że trzeba dużo dokładać do tego z własnej kieszeni, czyli aktualnie nie ma żadnych dofinansowań, a może pojawiają się jacyś darczyńcy. Co do zasady, łowiectwo w Polsce jest finansowane z kieszeni myśliwych. Co prawda są teraz odrębne przepisy dotyczące afrykańskiego pomoru świń, ale to jest inna specustawa, która została wdrożona, bo trwa walka całej Europy z tą chorobą, która dziesiątkuje chlewnia na terenie całej Unii Europejskiej. Więc to jest finansowane, ale to inna para kaloszy, bo dokonywany jest odczyt sanitarny dzików. Czyli tak, to co tutaj mówi ten chłop, to, że
Co do zasady finansujemy się sami. Teraz, co prawda, nie do końca, ale to się nie liczy jak coś. To się nie liczy. Nie zwracajcie na to uwagi. Nie zwracajcie na to uwagi. Kurwa. Ale wiesz, Joanna, poroże to można znaleźć w lesie. Włącznie z czaszką, no nie? Poroże nie musi być, wiesz, poroże nie musi być trofeum myśliwskim. Poroże można po prostu znaleźć. Coraz mniej myśliwych w Polsce. A czy myśliwych w Polsce ogólnie przybyło, czy ubyło w Polsce w ostatnich kilku latach? Powiedz nam, panie. No i pan mówi tak. Mam wrażenie, że raczej ubywa. Słuchajcie, on ma wrażenie, że raczej ubywa. A ja mam wrażenie, że coś kręci. Znaczy nie wiem, czy ubywa, czy przybywa, ale w dupie mam jego wrażenie. Chciałbym poznać fakty, skoro już mamy rozmowę z chłopem na stanowisku prezesa Naczelnej Rady Łowieckiej przy Polskim Związku Łowieckim. Myślę, że jego wrażenie nie ma znaczenia. Znaczy obawiam się, że ma znaczenie. To jest najgorsze. Mam wrażenie, że raczej ubywa i to też nie jest dobra wiadomość, bo powinno być ich więcej. Brakuje nam rąk do pracy w łowisku. Nie mam statystyk, ale młodzi ludzie, starzy ludzie też wchodzą do łowiectwa. Ja też nie mam statystyk, ale coś jest z tobą nie tak, panie Możdżonek. Ale jeżeli miałbym na pierwszy rzut oka coś uśrednić, to wydaje mi się, że próg wejścia, jeśli chodzi o wiek, trochę się zwiększył i wchodzą teraz do łowiectwa 30-40-latkowie. No ja, jeżeli na pierwszy rzut oka miałbym coś uśrednić, to przejdźmy dalej. To jest też spowodowane tym, że mamy najostrzejsze przepisy w całej Unii Europejskiej, najdalej idące, ponieważ my nie możemy zabierać swoich dzieci na polowanie. W Skandynawii dzieci, nastolatkowie już mogą same polować, bądź też pod opieką dorosłego. Także pod tym względem świat zachodniej Europy, a Skandynawii rozjechał się i to bardzo. Widzicie? Jest przepaść cywilizacyjna między nami a Skandynawią, bo dzieci nie mogą polować. Kurwa. Słuchajcie, w tej Skandynawii to jest normalnie. Tam jak się rodzi dziecko, to zanim skończy pierwszy rok życia, chłopiec, podkreślam, to żeby został mężczyzną, to wyrzuca się takie dziecko do lasu i on musi pokonać miejscowego berserkera gołymi rękami. Chłopiec. Dziewczynka trochę później. On musi pokonać berserkera miejscowego gołymi rękami, a potem upolować wilka bez użycia rąk, samymi zębami. A potem jest wspólne polowanie na tego berserkera i dzieci wokół tańczą i tego berserkera skurują. Krążą opinie w internecie i nie tylko, że ludzie boją się wejść do lasu, nawet na jakiś krótki spacer, bo obawiają się, że zostaną postrzeleni przez myśliwych. Czy faktycznie powinni mieć takie obawy? Jeśli ktoś mówi, że boi się wejść do lasu, bo może zostać postrzelony, to znaczy, że ta osoba chyba nigdy w lesie nie była. W Polsce postrzelanych jest około 1,5 miliona sztuk zwierzyny. Ile jest przy tym wypadków? No ile? Statystycznie może 3 rocznie. No nie wiem. Chłopiec dostaje miecz dwuręczny. Muszę ustawić jakiegoś bota na czacie, żeby mi wykrywał słowa miecz dwuręczny. Michał Kozłowski pisze, że w Danii nie ma lasów ani dzikich zwierząt i Duńczycy przyjeżdżają polować do Polski, więc mowa o całej Skandynawii to pierdololo. Avatar DM Norway is the 4th country in the world in terms of number of hunters per capita, behind Canada, Finland and Cyprus. Ale nie widzę o dzieciach. Ciekawe, gdzie Cypryjczycy polują. Bycie myśliwym nie jest tanie.
Bycie myśliwym nie jest tanie. Myślę, że żeby zacząć swoją przygodę z łowiectwem, to jednak potrzeba trochę pieniędzy. Przede wszystkim poświęcamy swój czas, a czas to pieniądz, jak wiadomo. Trzeba wziąć urlop, trzeba poświęcić czas, który można byłoby spożytkować inaczej. Celne, panie Możdżonek, celne. Na przykład na spędzenie go z rodziną, na wypoczynek. Celne, bardzo celne. Potrzebne są pieniądze na to, żeby dojeżdżać. Docelowo przydałby się samochód, który może wjechać trochę dalej niż na asfaltową drogę. Potrzebny jest cały sprzęt, ubrania, które nie są tanie. Więc widzicie, to jest sport dla ludzi, którzy mają pieniądze i czas. Pieniądze i czas. Pieniądze i nie wiedzą, co z nimi i z tym czasem zrobić. Więc odpierdala im i idą sobie postrzelać do zwierząt dla rozrywki. No i łowiectwo też napędza cały sektor gospodarki. Broń, amunicja, akcesoria, ubrania, motoryzacja. Zakazanie tego wszystkiego, bo ja wiem, że są takie głosy, ale są one oderwane od rzeczywistości. I ci ludzie, którzy to mówią, albo mówią to cynicznie, ale też wiem, że w większości mówią to jednak nieświadomie. Zakazanie łowiectwa jest niemożliwe. Możemy się kłócić co do jego formy, jaką przyjmie, ale na pewno nie do tego, czy ono ma być, czy nie. Tak jak mówię, ja nie wykluczam, że w pewnym stopniu być może, nie wiem, nie znam się, że w pewnym stopniu być może myślistwo jest nieuniknione. Może jest konieczne. Nie mówię, że nie. Nie mam opinii na ten temat. Ale to, co on mówi tutaj, no to jest jednak propaganda skrojona pod chłopów, którzy mają za dużo pieniędzy i czasu. Zdenerwowałem się. Dalej jest to o egzaminach. O pozwoleniu na broń. I o tym, że to naprawdę nie jest tak, jak się wydaje. To jest wszystko rozpisane w oparciu o roczne, o wieloletnie plany łowieckie. Nie mówię, że nie. Może tak jest. To jest wszystko przemyślane, mówi. Wszystko przemyślane. Roberta Maślaka spróbuję zaprosić. Panie Robercie, jak pan ogląda gilotynowy program o charakterze egalitarnym, proszę dać znać na czacie. A jak pan nie ogląda, to też proszę dać znać na czacie, że pan nie ogląda. Może płynnie przejdziemy do bobrów? Bober, kurwa, jakie bydle! A co ci bobry zrobiły, Maciaty? No i dalej jest o siatkówce. Także słuchajcie, taki to wywiad o myśliwych. Taki to wywiadzik o myśliwych, słuchajcie. Antyzwierzęca propaganda, no. Antyzwierzęca propaganda. Julo pyta, jak może być fanem survivalu, fanem przetrwania? Nie no, myślę, że w survivalu... A no właśnie, no gospodarczo to ciuchy i inny sprzęt mogą kupować na przykład fani survivalu. Nie wiem, czy link przeszedł, mówi Maciaty. Jak nie przeszedł, to wyślę na Discorda. Jaki link? Słuchajcie, z fanem survivalu nie widzę linku, więc chyba nie przeszedł. Słuchajcie, fani survivalu, z fanami survivalu kojarzy mi się, kurwa, jak on się nazywał? Dariusz, zawsze zapominam, taki foliarz był kiedyś. Jest nadal. Dariusz, łysy taki. Łysy taki. Dariusz. Kurwa, jak on się nazywał? Ej, właśnie, Avatar DM, dziękuję za przypomnienie. 121 osób na streamie, 35 lajków. Zdanowicz, jestem fanem survivalu od wczoraj, jak się dowiedziałem, że mi obniżą pensję, bo firma sobie słabo radzi. No, jestem Dariusz Kwiecień! Nie Adolf Kudliński, on nie żyje. Dariusz Kwiecień. Słuchajcie, kiedyś Dariusz Kwiecień był właśnie takim bushcraftowcem, survivalowcem. Już Maciaty sprawdzam. I miał taki poradnik, jak
rozpalić ogień w lesie. I na tym poradniku opowiadał, że potrzebujesz mieć tapczan. Tapczan potrzebujesz mieć. Po prostu pokazywał, kwiecień to zwykły pajac. Wiem, no powiedziałem, że foliarz. Musisz mieć tapczan. Jak rozpalić ogień w lesie, musisz mieć tapczan. Po prostu pokazywał, jak przy pomocy tapczana rozpalić ogień w lesie. Tak, no zgadzam się, że kwiecień to zwykły pajac. On opowiada o tym Rize, o tunelach na Śląsku, gdzie były hitlerowskie bazy i teraz są tam zombie. Jaki tapczan? No tapczan, normalnie tapczan, normalnie tapczan, kurde. Tapczan, normalnie, kurde, tapczan. Ty, Maciaty, ale my nie mamy chyba działu ekologia na Discordzie. O, mamy. Dobrze, jest. Bobry przyczyniają się do globalnego ocieplenia. Naukowcy nie mają wątpliwości. Czyli co? Czyli teraz będzie trzeba strzelać do bobrów? Im więcej bobrów, tym więcej gazów cieplarnianych, słuchajcie. Z najnowszych doniesień naukowców z University of Alaska Fairbanks wynika, że obecność tych ssaków ma istotny wpływ na postępujące globalne ocieplenie. Co to jest University of Alaska Fairbanks? Public Land Grant Research University in College, Alaska, a suburb of Fairbanks. It is the flagship campus of the University of Alaska System. Dobrze, kurwa, dobrze. Słuchajcie, no to chuj, po bobrach. Po bobrach. Strzelać do bobrów nie chcą, bo to mało prestiżowe. Strzelać tylko do zombie bobrów. Marcin mówi, że już te myśliwskie kurwy strzelają do bobrów. To wszystko dzieje się na ogromną skalę, mówił Ken Tape, ekolog z Uniwersytetu Alaski Fairbanks, śledząc napływ bobrów do rzadkiego krajobrazu północy. No dobra, ale kurwa, co te bobry pierdzą? Że te gazy cieplarniane? Co one pierdzą? Globalne ogrzewanie spowodowało zakrzewienie tundry arktycznej, przez co surowa zima jest krótsza, a w najzimniejszych miesiącach przepływ wody jest swobodniejszy niż wcześniej. Uczeni z Uniwersytetu w Alasce zbadali powierzchnię 430 km² znajdujących się w dorzeczu rzeczy Noatak w północno-zachodnim rejonie stanu. Ich wyniki okazały się być zaskakujące. Czyli z tego akapitu krótkiego wynika to, że może i bobry przyczyniają się do globalnego ocieplenia, ale jest to spowodowane globalnym ociepleniem. Jeszcze raz. Globalne ogrzewanie spowodowało zakrzywienie. Ja wam to pokażę, bo może ja coś źle czytam. Może mi zaparowały oksy. Może kurwa, no nie wiem. Globalne ogrzewanie spowodowało zakrzywienie tundry arktycznej, przez co surowa zima jest krótsza, a w najzimniejszych miesiącach przepływ wody jest swobodniejszy niż wcześniej. Rosnące temperatury pobudziły napływ bobrów na Alaskę i północną Kanadę. Ich działalność ma istotny wpływ na emisję gazów cieplarnianych, bo za sprawą budowanych przez nie konstrukcji zalewane są nowe tereny, a to z kolei zwiększa emisję metanu. Czyli 2 razy tutaj napisali w artykule o tym, że bobry przyczyniają się do globalnego ocieplenia. 2 razy jest napisane tutaj, że to globalne ocieplenie, tylko innymi słowami już, globalne ogrzewanie i rosnące temperatury. Coś mi śmierdzi, słuchajcie. Coś mi tu śmierdzi zwyczajnie antybobrzą propagandą. Kurwa. Bober, jakie bydle. Globalne ocieplenie, migracja bobrów. Bobry robią tamy i zalewają tundrę. Generują metan, gnijące tereny. No, czyli to globalne ocieplenie to powoduje, a nie bobry. No, tak czy nie?
Czy ja coś pojebałem? Dobrze, słuchajcie. Przejdźmy do rzeczy przyjemniejszych. Na przykład, czy powinienem publicznie pokazywać wam, że mam adblocka w przeglądarce, czy to nielegalne? No tak, bobry powodują, będzie się klikać. Kurwa. Dobrze, słuchajcie, przejdźmy do spraw. Przejdźmy od słów do czynów. Chciałbym powiedzieć kilka słów. Nie pytaj możdżonka, jak powstrzymać globalne ocieplenie. Ogniem, kurwa, ogniem, ogniem. O, kurwa. Słuchajcie, pora na koncert życzeń. Koncert życzeń time. Przyjemniejsze sprawy, czyli wypadki na polowaniach? Nie, koncert życzeń, słuchajcie. Dzisiaj? Czekajcie, upewnię się. Jest z nami Julo, jest z nami Zbyszek. Nie ma z nami Zbyszka. Gdzie jest kurwa Zbyszek? Czekajcie. Muszę się upewnić. Muszę się o czymś upewnić. Z przyzwyczajenia oglądasz w 240p. Ja i tak się wczoraj dowiedziałem, że ja streamuję w 720 zamiast w 1080 i kurwa znowu nie wiem, czy to przestawiłem dzisiaj. Słuchajcie, dzisiaj Julo ma urodziny, słuchajcie. 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, ale to nie jest ta piosenka. Mam ta 1080, tak, bo przestawiałem coś wczoraj chyba w tym temacie, więc gituwa. 100 lat zaśpiewałem, dobrze. I teraz tak, jeśli ktoś jest na YouTubie, to w opisie filmu na YouTubie jest link do zrzutki, która jest prezentem urodzinowym dla Jula, a jest to zrzutka na organizację Wolne Rzeki. Więc rozważcie dorzucenie się w szczytnym celu do organizacji Wolne Rzeki. Tak trochę bardziej ekologicznie. Co będzie przeciwwagą do artykułu o bobrach i do wywiadu z szefem myśliwych, siatkarzem Możdżonkiem. I Julo też z okazji swoich urodzin zamówił piosenkę. I całe szczęście jest to piosenka, tak się składa zupełnym przypadkiem, że dysponuje prawami autorskimi do tej piosenki, bo jest to piosenka, słuchajcie, którą właśnie puszczam, którą właśnie puszczam. Tylko sobie ją wyekstrahuję ją sobie. Granie na czekanie w międzyczasie. To jest taka melodyjka jak na infolinii. Ja się tu zniknę na razie. Na podstawie badań archeologiczno-konserwatorskich oraz wytycznych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków proponuje się przebudowę rynku Placu Konstytucji 3 Maja, mającą na celu uwypuklenie jego walorów historycznych oraz udostępnienie go w atrakcyjny sposób dla mieszkańców i turystów. Zaraz będzie lato i się zrobi w kurwę ciepło. W miastach powiatowych znowu rozpęta się piekło. 36 stopni w cieniu i nie będzie gdzie się schować. Kostka brukowa zawsze smaczna i zdrowa. NBA rejestracja. Taka sytuacja 2020 rok.
i rewitalizacja rynku w mieście Bartoszycach położonym na Mazurach, gdzie burmistrz zamiast zieleni beton sobie ubzdurał. Burmistrz Bartoszyc Petrykowski Piotr, to jest w tej historii niemal komiksowy łotr. Drzewa do drzewo staną, tak zostałem wychowany, bo kto drzewa nie wycina, ten na zawsze jest przegrany. Żeby było tak jak było, no bo tak tu było drzewiej. To są jego argumenty, aby walczyć z każdym drzewem. Nie wiem co to za pomysły, ale powiedz kurwa synek, w czym ci do chuja przeszkadzał zielony cienisty rynek? Kurwa refren. Tak ciebie słychać, a czym nie słychać? Dobra, to jest dobry pomysł. Beton, betonoza. Rynek w Bartoszycach to jest Okej. wakacyjna groza. Plac Konstytucji 3 maja w Bartoszycach jest tak płaski, że się da grać w Cymbergaja. Zero cienia dają teraz tutaj nawet kamienice. Słońce tak tu napierdala, że usmażysz sobie cycę, kurwa. Kurwa. Powiedz gnoju, kto dał ci takie wytyczne, by działać Dzień jakby dobry, dzień nie dobry. było katastrofy klimatycznej. Odpowiadaj mi śmierdzielu, ty burmistrzu Spoko. niedomyty. Dlaczego nie słuchasz ludzi, tylko granitowej płyty? Wycierasz sobie mordę nawiązaniem do historii, a mieszkańcom dajesz upał latem cholera. niczym na dnie mori. Temperatury są coraz wyższe co roku. Klimatyczna katastrofa postępuje krok po kroku, więc dodałeś uroku swemu miastu ty ćwoku. No bo co komu da cień betonowego bloku? No bo co komu da cień 3-piętrowej kamienicy? Albo wyrwanie drzewa z korzeniami z ulicy i zastąpienie go jakimś krzaczkiem w donicy. Kiedy widzę coś takiego, to dostaję kurwicy. No ja mi się najbardziej podoba to echo z piosenki. Jeszcze takie dodaje klimatu. Prosi, by oszczędzać wodę. Razem z korposami karmią katastrofę klimatyczną. Ale Bartoszyce mają dziś chociaż fontannę śliczną, taką multimedialną. Pokaz świateł co godzinę. Pomyśl o tym, kiedy będziesz już wędrować przez pustynię. Może masz zmutowany mikrofon. Ostatniej kropli wody w Mad Maxie, ale to nie To jest jest film. bardzo Nie ma mowy o relaksie. Beton, betonoza. Rynek w Bartoszycach to jest wakacyjna groza. Plac Konstytucji 3 maja w Bartoszycach jest tak płaski, że się da grać w Cymbergaja. Zero cienia dają teraz tutaj nawet kamienice. Słońce tak tu napierdala, że usmażysz sobie cycę. Beton, betonoza. Rynek w Bartoszycach to jest wakacyjna groza. Plac Konstytucji 3 maja w Bartoszycach jest tak płaski, że się da grać w Cymbergaja. Zero cienia dają teraz tutaj nawet kamienice. Słońce tak tu napierdala, że usmażysz sobie cycę, kurwa. Plac ma być żywy, nie do siedzenia pod drzewami. Jest po to, aby robić imprezy, żeby można było rozstawić kramy. Wojsko mogło złożyć przysięgę, czy straż pożarna mieć swoje święto. Powiedział Piotr Petrykowski, burmistrz Bartoszyc w TVP3 Olsztyn. No, jakieś pytanie jeszcze? I cyk. Dzień dobry, jest z nami Adam Kościelak z Partii Razem. Jestem ja i moje wykluczenie technologiczne, które spowodowało, że było słychać więcej niż miało być słychać. Dzień dobry. Jeszcze tylko szybko przeczytam informację z czatu, bo anarchistyczna sekcja szydercza, przepraszam, że nadal jestem głównym bohaterem, ale po prostu dostaję prezent i dostaję o nim informację na czacie. Dziękuję, anarchistyczna sekcjo szydercza.
Dzień dobry, Adam. Dzień dobry, Adam. Cześć. Witam serdecznie. Słuchajcie, gdybyście mieli jakieś pytania do Adama Kościelaka z Partii Razem, to też proszę zadawać. Spróbuję je zauważyć na czacie. Adam jest z nami nie bez powodu. Postanowiłem dzisiaj pogadać z Adamem trochę o tym, co się dzieje w Partii Razem. W związku z tym, że jak to mówią w TVP, nie brak opinii, nie brak głosów, że Partia Razem gdzieś ostatnio znikła w całym tym politycznym galimatiasie. A Adam jest z nami też dlatego, że jest członkiem, i tutaj znowu zawsze zapominam, Rady Krajowej Partii Razem. Tak, Dobrze tak. powiedziałem? Tak jest. I Tak. jeszcze kilku innych Ciał. gremiów, bo u nas są wieczne przetasowania i multitasking gremiowy. I skąd się to bierze, że jest taki multitasking i przetasowania? Myślę, że przede wszystkim z tego, że jakby się zawsze śmieję, że jesteśmy jedyną partią w Polsce, w której nikt nie chce być w zarządach. W sensie w Radzie Krajowej na przykład dużo ludzi chce być, no bo to jest taka przyjemna robota, że przychodzisz raz na tam kilka tygodni, masz posiedzenia i głosujesz i gadasz, a zarząd okręgu, na przykład z tym też jestem w Szczecinie. To jest już bardziej taka robota bardzo techniczna i administracyjna, więc to jest to, że no niby dobra, jesteś tutaj w grupie liderów okręgu, ale z drugiej strony masz mnóstwo faktur do wypełnienia, mnóstwo jakby takiej papierkowej roboty, musisz ogarniać nowych ludzi, którzy przychodzą i to jest po prostu męcząca i wypalająca praca niestety. Taka jest rzeczywistość. Więc no, bardzo często te osoby, które są w jednym gremium, już idą do drugiego też na zasadzie takiej, no skoro już mnie wybrali tutaj do Rady Krajowej, to też będę w tym zarządzie, bo to też pomaga jakby w streamliningu informacji, bo nie musisz pytać radnego krajowego, co tam na Radzie Krajowej, tylko no wiesz, co było na Radzie Krajowej. Nie? No tak. A gdybym zadał Ci takie ogólne pytanie, takie najbardziej ogólne, właśnie takie, z jakim się spotykam w związku z tym, że nie brak opinii. Co się dzieje z Partią Razem? Gdzie są politycy Partii Razem? Ci, co do których niektórzy uważają, że gdzieś zniknęli. No, są po prostu, bym powiedział, działają. No, to nie jest tak, że sobie usiedli i zrobili sobie długą przerwę, no bo wiem też, że byli już od kampanii, już od czasu końca kampanii bardzo prężnie działali. Najpierw były negocjacje, potem no, były te wszystkie inby w Sejmie, które tyle osób oglądało. No ale działają tak też no, bardzo często gdzieś tam zakulisowo, czyli gdzieś tam coś podrzucają, jakby teraz trochę w tej takiej naszej sytuacji nierządowej, no też trudno się trochę upozycjonować, mam wrażenie, w mediach tak jakby się chciało, bo po prostu no, w tym momencie no, jakby ja powiem tak, że nie ma za dużo tutaj co do krytyki rządu, jak jest, to pojawia się, no Maciej Konieczny przecież krytykował sposób, w którym TVP zostało przyjęte przez Sienkiewicza. Zresztą został spytany o to nawet na konferencji Donald Tusk, który trochę po swojemu zrobił, o to jest poseł Konieczny oprócz senatora Koniecznego? Większość osób ma na odwrót, ale okej. Wow. A więc no, nie jest to może najlepsze środowisko, bo teraz jest też miesiąc miodowy rządów, w którym no nie jesteśmy, no ale rząd się ocenia na szczęście nie po miesiącu, tylko po 100 dniach i zobaczymy, co wtedy będzie. I myślę, że z czasem, kiedy więcej projektów będzie się pojawiać, szczególnie no, po wyborach samorządowych będzie nas więcej, bo to teraz też jakby nasi liderzy bardzo chcą wspomóc nas w wyborach samorządowych, które są bardzo ważne no teraz dla nas, żeby zbudować sobie jakieś struktury nie tylko centralne, które mamy w postaci no, zwiększonej liczby parlamentarzystów i parlamentarzystek, ale też właśnie na lokalnych gruntach, no, prawdopodobnie głównie w miastach, ale kto wie, może też w sejmikach. No właśnie, jak wyglądają przygotowania do wyborów samorządowych Razymitów? To różnie bywa. No w tym momencie, no w tym miesiącu powinny być finalizowane wszelkie koalicje miejskie. Jakby widziałem, że na przykład były duże kontrowersje, jeżeli chodzi o to, że Razem w Krakowie idzie z Łukaszem Gibałą, bo jest liberałem. Jakby ja tylko tak zaznaczę, że w koalicjach miejskich tak naprawdę to, czy ktoś jest wielkim liberałem, czy nie ma takiego wielkiego znaczenia. Bardziej chodzi o stosunek do miasta, szczególnie, że Gibała od tego 2011, gdzie miał ten nieszczęsny kompas polityczny, bardzo się zmienił.
Jakby jest w stowarzyszeniu z Jankiem Śpiewakiem, więc może nawet za bardzo w drugą stronę, ale jakby ogólnie myślę, że rozmawiając z ludźmi z Krakowa, mówią, że po prostu dobrze się z nim współpracuje, że jakby gwarantuje pewne projekty, które oni chcą. No i koniec końców jakby to też nie jest tak, że kiedy razem wchodziło do koalicji z SLD i Wiosną, to było tak pięknie i wesoło, tylko to było dużo pracy, którą trzeba było wykonać, żeby udowodnić, że ta koalicja rzeczywiście jest lewicowa i razem nie jest tylko jakąś tam ozdobą do kożucha, tylko no tak naprawdę razem stworzyło większość programu tutaj. Szczególnie dam call-outa Filipowi Chudemu, który jest takim cichym bohaterem razem programowym, zawsze robi fantastyczną robotę naprawdę i po prostu duża część tego programu jest jego dziełem, koordynował to, tworzył dużo części tego programu i teraz nawet mimo, że nie ma nas w rządzie, to nasz wpływ dalej właśnie jest odczuwalny, szczególnie, że no, to mnie bardzo cieszy akurat, że do rządu weszły fantastyczne osoby takie jak Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Katarzyna Kotula. Z Katarzyną szczególnie miałem dużo możliwości do współpracy, no bo jest tutaj lokalnie w Zachodniopomorskim i po prostu wiem, jaką ma parę i jaką chęć do działania i wierzę w to, że dużo tam zmieni w tym ministerstwie do spraw, znaczy jako minister do spraw równości, bo to jest ministerstwo bez teki de facto, ale myślę, że jeżeli ktokolwiek może zrobić dużo z ministrem bez teki, to właśnie jest to Katarzyna Kotula. No właśnie, to jest trochę kolejny odcinek tej rzeczy, o której ja bardzo często mówię, że ludzie przywiązują bardzo mocno uwagę do twarzy, które znają z mediów i wiesz, i kiedy pewne twarze im znikają, no to odczuwają, że po prostu no tak jakby zniknęła im postać z jakiegoś serialu, no nie? I gdzie ona teraz jest. Natomiast pojawia się na czacie pytanie, dlaczego nie ma was w rządzie, i pojawia się drugie pytanie, które jest trochę bardziej rozbudowane. Dlaczego nie ma was w rządzie i dlaczego to dobrze? Chyba że jednak źle. Wśród znajomych Lipków słyszę to pytanie ciągle, a nie wiem co odpowiedzieć. Znaczy, to ja może powiem, jak było tak w ramach, wiadomo, wszelkich tajności partyjnych. Jasne. I tam ogólnie ten wniosek, bo ja widziałem teorię na Twitterze, że to aktyw nie chciał iść do rządu i to wredny aktyw przyszedł i powiedział parlamentarzystom, nie możecie wchodzić do rządu. Tak się składa, że było zupełnie odwrotnie. Nasi parlamentarzyści przyszli na Radę Krajową z wnioskiem o to, żeby nie wchodzić do rządu, bo odczuwali, że umowa koalicyjna w tamtym momencie, w takiej formie, jak była podpisana, nie dawała nam jakichś tam gwarancji, których potrzebowalibyśmy, żeby przejąć ministerstwo. No bo jakby zdajemy sobie też sprawę z matematyki z tej umowy, zdajemy sobie sprawę z tego, że jakby też jesteśmy taką trochę opcją buńczuczną i być może nawet trochę czasem niechcianą. Radykałami! Tak, wrednymi radykałami. Więc tym bardziej chcieliśmy pewnych gwarancji i to takich wprost co do na przykład finansowania, no bo wiecie, no wyobraźcie sobie, że przejmujecie Ministerstwo Zdrowia, gdzie jakby to jest zawsze ta hipotetyczna sytuacja. Przejmujecie Ministerstwo Zdrowia, razem przejmuje Ministerstwo Zdrowia i jakby nie ma kasy na nic. Zapaść w ochronie zdrowia dalej trwa i co? I już za 3 miesiące mamy protest pielęgniarek albo protest lekarzy pod Ministerstwem Zdrowia, powiedzmy Marceliny Zawiszy. No nie? To też jest słaba sytuacja, dlatego w ogóle Ministerstwa Zdrowia nikt nie chce, No tak. bo tego finansowania nie ma po prostu. I myślę, że ten brak takiego wprost finansowania trochę i myślę, że tutaj jako Polska musimy dojrzeć do tego. Ja czytałem na przykład umowę koalicyjną niemiecką, która ma 150 stron, jest bardzo ładnie wypracowana. Bardzo Tak, chyba nawet szczegółowa. wrzucałeś na Twitter, nie? Pamiętam. Tak, wrzucałem. Tutaj to jest bardzo ogólna umowa koalicyjna i jakby ona się dobrze czyta i jest dosyć przyjemna, w sensie nawet uderza czasem w moje lewicowe serduszko, ale też mam wrażenie, że no właśnie ten brak konkretów potem może być bardzo szybko wykorzystany przeciw nam, no więc w związku z tym jakby taka była rekomendacja osób będących w parlamencie i to w jaki sposób to przedstawili sprawiło, że większość osób zagłosowała za tym, żeby do tego rządu po prostu nie wchodzić. Czy to dobrze? Czy to dobrze się przekonamy? Ja nie uważam, że ja jestem może dziwnym gatunkiem polityka, który nie uważa, że moja racja jest zawsze mojsza. Mnie na razie ten rząd zaskakuje trochę pozytywnie i gdzieś tam w głowie może pojawia się, że może powinniśmy trochę tak jak Zieloni na przykład poczekać z tą decyzją, zobaczyć co więcej się stanie. No ale cóż, no mleko się rozlało. Można tylko jedynie je posprzątać tutaj. No i zobaczymy, no bo teraz ten pierwszy miesiąc miodowy rzeczywiście jest bardzo przyjemny dla rządu i bardzo taki
budujący dla mnie jako dla osoby lewicowej, bo jakby same podwyżki dla budżetówki to jest naprawdę wielka rzecz, o którą walczyliśmy, o którą postulowaliśmy i jakby mnie to bardzo cieszy. Czy choćby fakt tego, że 800 plus zostaje, więc tam hołowniarskie gadanie o jakichś tam wymogach do tego nie zostało ziszczone. Ale z drugiej strony no, też jest dużo roboty. Ja już widzę tam przebąkiwania o kredycie 0%. Na szczęście wierzę w to, że nasi koalicjanci z lewicy to bardzo skutecznie zablokują. I zobaczymy. No tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym rządzie, mam wrażenie, że do wyborów samorządowych i europejskich, bo tak naprawdę jest taki dwuskok, bo kampania europejska chyba już zacznie się w momencie, kiedy kończy się kampania samorządowa, więc to też będzie dla nas organizacyjnie bardzo śmieszne, jeżeli chodzi o układanie listy w ogóle. Mam wrażenie, że do tamtego czasu nie będzie za bardzo kontrowersyjnych decyzji tego rządu, czy jakichś wielkich zmian, bo to też no, jakby trzeba scementować tą władzę poprzednio formerly known as opozycja gdzieś tam w regionach też, bo to też jest bardzo ważne, szczególnie w regionach, które można odbić PiS-owi i tam też zrobić porządki w lokalnych spółkach i w ogóle. Więc to są takie rzeczy, których raczej nie spodziewajcie się, że będą wielce kontrowersyjne projekty. Teraz będą właśnie takie rzeczy jak in vitro, jak te podwyżki dla budżetówki, bo to są takie rzeczy, które raczej łatwo sprzedać i ludzie będą odbierać pozytywnie, a jeżeli będą jakieś zmiany, to będą później, ale z drugiej strony też mam wrażenie, że PO odrobiła swoje lekcje i jakby też decydując o rządzie, ja osobiście miałem bardzo mało wiary w to, więc tutaj powiem szczerze, że jestem pozytywnie zaskoczony. Szczególnie postacią Andrzeja Domańskiego, jakby takie Ministerstwo Finansów to ja rozumiem. Chłop zaczął drukować pieniądze i okazało się, Tak. że można. Tak, pieniądze są i będą. Jo. Więc to jest jakby pozytywne. Z kolei mam wrażenie, że PiS w ogóle nie nauczył się nic z porażki PO 8 lat temu, bo grają dokładnie to samo, Tak. co grał KOD i reszta ekipy, gdzieś tam nie wyciągając z tego wniosku, że no to TVP na przykład, już pomijając te kwestie praworządności, znaczy ja uważam, że to musiało się stać, może forma nie była najlepsza, no ale jestem ze Szczecina, widzę co Radio Szczecin tutaj wyprawiało, no i cieszę się, że po prostu już więcej nie usłyszę nazwiska Tomasz Duklanowski w mainstreamowych mediach raczej, chyba że jako oskarżonego. I myślę, że już pomijając tą formę, no to większość ludzi TVP nie obchodzi, większość ludzi obchodzi to, czy w sklepach będą mieli rzeczy, na które jest ich stać, czy będą mieli wsparcie od państwa w wychowywaniu dzieci, czy będą mogli kupić albo wynająć tanie mieszkanie, prawda? To są takie rzeczy, które są ważne i mam nadzieję, że ten rząd właśnie będzie szedł w kierunku rzeczy tych ważnych, a nie tych symbolicznych. Pojawiło się też pytanie na czacie o wybory samorządowe, bo dzisiaj rano albo wczoraj wieczorem Platforma zapowiedziała, że będzie dążyła do wspólnej listy, do wspólnego frontu. Słyszałeś o tym? Słyszałem o tym już dawno. Jestem trochę zaskoczony, że Platforma będzie do tego dążyła, bo myślę, że to może że to może być takie gadanie, bo nie sądzę, żeby ich struktury były chętne, bo tam jest jakby duże ciasto do podziału między wielu ludzi. Ale jeżeli tak będzie, no to jakby powiem szczerze, że nie jestem przeciw, bo ordynacja samorządowa jest, szczególnie w sejmikach, jakby jeżeli chodzi o miasta, to się nie wydarzy po prostu. Miasta są jakby we Wrocławiu jeszcze przed chwilą Platforma się biła z Nowoczesną. Tam się dziwne rzeczy dzieją w miastach, no nie? Ale jeżeli chodzi o sejmiki, no to ordynacja jest taka, że próg naturalny jest niesamowicie wysoki. Więc widzę w tym jakiś sens, bo niestety po prostu ordynacja nie wspiera mniejszych ugrupowań i w momencie, kiedy lewica ma te 9% powiedzmy, to możliwe, że będzie miała te 9%, przekroczy ten próg ustawowy, ale nie będzie miała mandatów, bo nie przekroczy naturalnego, który jest gdzieś na poziomie 10% w każdym okręgu, albo właśnie przekroczy tylko w jednym okręgu. A tak, jeżeli będzie taka wspólna lista, mamy dosyć zdyscyplinowany elektorat i to jest duży plus. I gdzieś tam można albo negocjując dobre miejsca, albo po prostu właśnie wystawiając choćby kobiety, co pokazuje, że jest dużą siłą lewicy, można gdzieś tam zrobić duże przeskakiwanie i tak dalej. Więc może w takim formacie, no to wszystko zależy od tego, jak się wynegocjuje i co się stanie, ale to jakby
o ile w przypadku parlamentu to ja już kiedyś deklarowałem, za co Tomasz Lis nazwał mnie człowiekiem, który powinien czyścić buty i maoistą, że nigdy bym nie poszedł na wspólnej liście parlamentarnej przy obecnej ordynacji, bo bym nie poszedł i zresztą udowodniły te wybory, że to był dobry pomysł, żeby nie iść w takiej formie. To myślę, że w samorządówce no jakby też te różnice trochę się zacierają między różnymi ugrupowaniami i można pomyśleć, chociaż nie jestem tak bardzo za czy przeciw, tylko mówię, żeby nie było paniki, że z lipkami idą czy coś, no bo też koniec końców ideowość jest ideowością, ale jakieś pragmatyczne rozwiązania muszą być, no i potrzebujemy ludzi w rządzie, w Sejmie, w samorządach, w radach miasta, no i na pewno pewnego dnia, nie dzisiaj, ale pewnego dnia w rządzie, żeby zmieniać Polskę. Wiesz, ja mam w ogóle takie poczucie, że taka zapowiedź Donalda Tuska o wspólnym froncie w wyborach samorządowych jest mniej jakąś realną zapowiedzią, a bardziej zagrywką taką medialną, podbudowanie pewnej narracji i pochłanianie tych mniejszych swoich towarzyszy, jak to PO zwykła robić, no nie? Pod taką medialną hegemonię i podbudowanie po prostu swojego wizerunku jako opozycyjnego lidera. Nie, na pewno i wątpię, że w ogóle Trzecia Droga się na to zgodziła, bo oni też mają dużo mordek do wykarmienia, że tak powiem. Więc po prostu, jeżeli o to chodzi, możliwe, że na przykład powstaną 2 bloki, kto wie, no, różne są scenariusze. Ja myślę, że w tych wyborach zarówno Lewica, jak i Razem powinny zrobić wszystko to, żeby wprowadzić jak najwięcej osób do sejmików i do rad miasta, i do rad gminy, i do rad powiatów. Po prostu. Bo każda taka osoba to jest jednak pewna stabilność instytucjonalna, to jest uczenie się też dla większości razemków, choćby takich technikaliów władzy jakichś tam i to wszystko jest bardzo ważne, więc no, zobaczymy. No, ja tutaj jestem oświeconym centrystą i mówię, że nie będę za, nie będę przeciw. Oczywiście na pewno i ma to służyć jakiejś tam marginalizacji, ale z drugiej strony myślę, że Razem pokazało, że wyborczą partyzantkę robimy świetnie i na listach potrafimy przeskakiwać. Więc też nie boję się tego. A potem Piotr Szumlewicz mówi, że Razem oszukało wyborców, aczkolwiek no, ja raczej nie przywiązuję wagi do rzeczy, które mówi Piotr Szumlewicz za bardzo. No, ja też nie, jakby Piotr Szumlewicz wiecznie mówi, że Razem mu nie pomaga, ale jedyny kontakt na przykład jaki ja mam ze Związkową Alternatywą to jest kiedy Piotr Szumlewicz pisze do mojego okręgu, żeby popromować jego książkę. Więc może o to chodzi. Mam pytanie tutaj z czata o wspominanego przez ciebie Gibałę. Czy poparcie Gibały miało związek z wypowiedzią Czarzastego u Lubeckiej, że Lewica wystawi Darię na prezydentkę? Nie mam pojęcia, bo nie jestem z Krakowa. Wiem, że Daria na pewno nie chciała startować w tych wyborach samorządowych, bo uważa, że no, dostała potężny mandat do Sejmu i chce wykonywać ten mandat, bo no, bardzo dużo osób jej zaufało i zrobiła fantastyczną robotę w Krakowie. Myślę, że to była najlepsza kampania tego roku, jeżeli chodzi w ogóle o jakiekolwiek kampanie, jakie widziałem w Polsce, patrząc też na jakby to, z kim konkurowała i jakby jakie środki gdzieś tam były. Nie znam dokładnie konkretów, ale wiem, że no, nie były to nieograniczone środki i złota karta PO, że tak powiem. Więc myślę, że Daria po prostu chce wykonać ten swój mandat, który dostała od wyborców. A to ogłoszenie Gibały, no to ma związek po prostu z tym, że wiem, że w Krakowie dobrze się współpracuje na tym poziomie samorządowym już z Łukaszem Gibałą. Bardzo często uczestniczy w akcjach, które wychodzą z inicjatywy Razem, jest otwarty na nasze propozycje. No i po prostu też chciał na swoich listach swojego komitetu naszych ludzi, prawda? To też jest to. I mamy tam kilka fantastycznych osób, jak Aleksandra Owca czy Ewa Owerczuk, które mam nadzieję, że skończą w Radzie Miasta, bo naprawdę mogą dużo w Krakowie zmienić, szczególnie, że teraz w Krakowie się szykuje Bezkrólewie i duża walka, bo pan satrapa Jacek Majchrowski się żegna z polityką na szczęście po tych wielu latach. Wybacz, że tak trochę skaczę z tematu na temat, bo też tutaj zbieram te pytania z czata w międzyczasie i mam takie bardziej ogólne pytanie. Pytanie brzmi, myślę o zapisaniu się, ale nie wiem po co. Czy członek partii powie mi, po co zapisać się do partii, jeśli nie będę politykiem?
Tak, no ogólnie akurat jeżeli nie chcesz być politykiem, to zdradzę wam sekret, większość osób razem nie chce być politykami, co też jest czasem dużym problemem. Nie chcecie wiedzieć, jak wygląda proces wypełniania list wyborczych momentami, bo to jest kwestia, hej, chcesz być na listach? Nie, mam filozoficzne opory przed takimi rzeczami. Czyli rozumiem, że macie wakaty na stanowiskach ktoś z parciem na szkło. Tak, naprawdę. I jakby ja bardzo muszę mówić właśnie nowym też, że to nie ma wstydu w tym, że ktoś chce być w polityce i chce robić coś, bo wydaje mi się, że w lewicy trochę tak weszliśmy w taki tryb, że no nie wolno być taką osobą, która gdzieś tam chce coś osiągnąć w polityce. Dobra, ale pytanie było, co jeżeli ktoś nie chce nic osiągnąć w polityce, albo nie chce osiągnąć w bezpośredniej polityce, tylko bardziej pośredniej. No to myślę, że Razem jest trochę takim miejscem, w którym jakby trzeba, ja powiem szczerze, że trzeba dużo włożyć, żeby rzeczywiście wpłynąć na tą politykę. Po prostu chodzi nie o jakieś tam ciężkie nakłady pracy, tylko na jakiś taki upór, żeby było to odpowiednio zauważone i żeby się dowiedzieć, to próbujemy to naprawić i zmienić, bo to wynika po prostu z naszych trochę braków organizacyjnych i tego, że jakby wszyscy mamy 20 czapek naraz założonych i czasem nie zauważymy, ale jakby mamy koła tematyczne, które robią fantastyczną robotę programową, z których wyszła duża część programu Lewicy i to potem wpływa na to, jaką narrację przyjmują nasi parlamentarzyści, a także bardzo często jaką narrację przyjmują nasi koalicjanci, bo oni naprawdę są skorzy do słuchania nas i bardzo często nas słuchają. Można po prostu być też towarzysko i ja powiem tak, no jakby to się wydaje takie hehe, ale naprawdę razem są fantastyczni ludzie, z którymi można pójść na planszówki, pójść na piwo, no ze mną bezalkoholowe jak coś, ale bardzo chętnie wyskoczę. Można poznać fajnych ludzi, gdzieś tam nawiązać jakieś przyjacielskie relacje i po prostu mieć taką grupę towarzyską i pomagać tak z boku. To też jest, ja przez pierwszy rok razem głównie nosiłem głośniki i podłączałem konsolety do udźwiękowania na protestach i to też była super zabawa. I to też super pomaga, bo takie osoby są potrzebne, osoby, które po prostu chcą przyjść, porozdawać ulotki. Naprawdę nie ma nic lepszego niż człowiek, który lubi rozdawać ulotki. Jeżeli lubisz rozdawać ulotki, to razem zawsze będą ulotki do rozdania i zawsze będą ludzie, którzy będą się bardzo cieszyć. Więc tak, i ogólnie to też jest fajne do nauczenia się. Ja się mnóstwo nauczyłem rzeczy razem, które mi się wydaje, przydadzą mi się w życiu, nawet jeżeli tym wielkim politykiem ostatecznie nie zostanę. Bo właśnie na przykład musiałem się przemóc i zacząć rozdawać ludziom ulotki, co dla mnie, mimo że jestem taki do przodu bardzo często, to bardzo nie lubię wchodzić ludziom w strefę komfortu w taki sposób. A to było bardzo przyjemne doświadczenie koniec końców, szczególnie kiedy już w ostatnich dniach, pamiętam, podszedłem pod Uniwersytet Szczeciński i jakiś chłopak do mnie podchodzi, o, pan Adam Kościelak, ja takie, no proszę, gdzieś to tam działa. A czy mówiąc nasi koalicjanci, rozumiem, że masz na myśli Nową Lewicę? Tak. Bo właśnie też pojawiło się pytanie, czy o Razem należy teraz mówić opozycja, czy nie należy o Razem mówić opozycja? Jakby tutaj zacytuję Paulinę Matysiak, która to powiedziała w którymś wywiadzie, no należy mówić opozycja, ale też musimy przestać myśleć o polityce jako o czymś takim zero-jedynkowym polskie, bo ja mam wrażenie, że tutaj, że jeżeli chcemy pokonać zarówno jakby prawicę tą pisowską, jak i tą centroprawicę peowską, no to musimy przestać tworzyć świat, w którym albo jesteś z nami, albo jesteś przeciwko nam. Jest miejsce, wydaje mi się, w Polsce dla konstruktywnej opozycji, którą chcemy być. I wydaje mi się, że to też może być potrzebne, bo jakby, żeby nie było, ja nie kibicuję, żeby ten rząd upadł, czy coś takiego. Jakby dla mnie, jeżeli koniec końców okaże się, że Donald Tusk stał się socjaldemokratą i będzie pchał ten kraj do przodu i przez to dobra Razem straci, no to Razem straci. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby w tym kraju żyło się lepiej dla nas wszystkich. Jakbym chciał osobiste frukta, to bym poszedł być młodym w PiS-ie, no nie? Bo koniec końców tam najłatwiej się zahaczyć jako młody, ale no, to jest obrzydliwe i nie. Więc gdzieś tam po prostu możliwe będzie, że będziemy trochę zbędną opozycją, jeżeli tak się stanie, ale też myślę, że no ten rząd będzie miał różne fazy
i różne momenty i myślę, że razem jako opozycja to będzie bardzo przydatna, bo też jeżeli jedyną opozycją będzie albo PiS, albo jeżeli ktoś nie lubi PiS, będzie Konfederacja, no to szykuje nam się tragiczny 2026, jeżeli coś nie pójdzie. A jednak gdzieś tam my jako taki wentyl bezpieczeństwa dla ludzi lewicy, ludzi tej centrolewicy rozczarowanymi establishmentem będziemy przydatni i myślę, że tutaj upatruję trochę naszej roli. I myślisz, że inaczej. Wczoraj wiralową taką rzeczą był pomysł Lipków na kredyt 0%. Czy wy macie jakieś narzędzia, żeby się teraz temu przeciwstawić? No, Nowa Lewica jest przeciw, przez to, że im wytłumaczyliśmy, dlaczego należy być przeciw, więc, Okej. więc jeżeli i jakby już Żukowska wczoraj napisała na Twitterze, że to nie przejdzie. Nie wiem, bo mam bana niestety. A, no tak, mój został zdjęty. No, koalicjanci w końcu. Tak. Ale jakby właśnie no już szefowa klubu napisała, że nie będzie zgody i jakby to też jest to, że wydaje mi się, że w naszej lewicowej banieczce bardzo często Nowa Lewica jest traktowana jako tacy totalni oportuniści bez jakichkolwiek. To nie jest prawda. Jakby tam są, no, w każdej partii są, nawet myślę, że w Razem się znajdzie kilka osób oportunistycznych. To nie jest tak, że da się to w ogóle odcedzić. Na szczęście nie wydaje mi się, żeby te osoby były w parlamencie, ale jakbyśmy mieli więcej osób w parlamencie, na pewno byliby jacyś oportuniści wśród nas, bo to niemożliwe jest w polityce to odcedzić. I na pewno są pewnie osoby z jakimś tam dozą oportunizmu, ale jakby myślę, że ta ekipa lewicy do rządu wystawiona jest dosyć solidna, jeżeli chodzi o trzymanie się programu i trzymanie się poglądów, no szczególnie tutaj no, dla nas, dla Razemków, wiadomo, wspomniane wcześniej Kotula i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk są powiewem jakiejś tam nadziei, bo jakby naprawdę jest tam blisko poglądowo i no, Agnieszka była w Razem przecież, no to jest tam blisko poglądowo i można coś z tym zrobić. Nie? I wydaje mi się, że jakby tam też jakieś wnioski zostały wyciągnięte z lat Leszka Millera i mam nadzieję, że Nowa Lewica wie, jak się pozycjonować i jak się budować. Szczególnie z młodym pokoleniem, gdzie myślę, że kwestia mieszkaniówki jest wyjątkowo kluczowa i po prostu ja mam nadzieję, wydaje mi się, że jeżeli ludzie będą się bardziej interesować polityką, to idzie na plus Lewicy, tylko musimy być trochę bardziej wyraziści jako całość, zarówno jako klub parlamentarny Lewicy, Nowa Lewica i Razem. Bo koniec końców, no nawet jeżeli Nowa Lewica nie jest idealna dla wielu osób z banieczki, to wolałbym, żeby rosła niż spadała razem z nami, Razem. No i myślę, że no jednak w tym momencie raczej możliwe jest to, że nasza koalicja zostanie utrzymana, więc zresztą taką decyzję też podjęliśmy po to, bo widzimy wartość w tej koalicji. A propos tej wyrazistości, o której mówisz, tutaj pełna zgoda i pojawiło się pytanie też na czacie, nie mojego autorstwa, zaznaczam, ale mogłoby być mojego, tylko nie przyszło mi to do głowy, ale podpisuję się pod nim obiema nogami i ręcyma. Pytanie dotyczy postulatu, który nigdy nie padł na polskiej lewicy ani w Razem. Postulatu, który zawsze mi się właśnie wydaje, że mógłby tej wyrazistości nadać. Postulatu, który na przykład wybrzmiewał we Francji w ostatnich wyborach prezydenckich. Mianowicie chodzi o postulat podatku 100%. Postulat, który mi się marzy w polskiej przestrzeni publicznej. Postulat, który moim zdaniem byłby trochę tym, czym dla Konfederacji bywają te dziwne tejki Korwina czy innego Sośnierza, które powodują, że ktoś jest zapraszany do mediów, trochę uważany za wariata, a jednocześnie, oczywiście on pewnie nie zostałby zrealizowany, ale nawet gdyby zacząć o nim mówić, to mi się tak wydaje przynajmniej, że mógłby stanowić punkt wyjścia do rozmowy właśnie o podatkach, o progach podatkowych, bo trzeba byłoby wyjaśnić dziennikarzom i ludziom za ich pośrednictwem, że 100% nie jest zabieraniem ludziom wszystkich ich pieniędzy, no nie? I dotyczy jakiegoś promila społeczeństwa. Co o tym myślisz? Nie w Polsce. Jakby u nas musimy też mieć świadomość tego, że mamy traumę postPRL-owską dużą.
I jakby Francja tej traumy nie ma i Francja ma dużo złości na tą, zresztą kulturowo, nic dziwnego, ma dużo złości na klasę rządzącą, bogatą, taką arystokratyczną, prawda? No to jest bardzo klasycznie francuska rzecz. U nas w Polsce jakby na takie postulaty brakuje po prostu resentymentu klasowego i świadomości klasowej. No. Pamiętajcie, że u nas każdy jest miliarderem inspe. Mhm. Więc jakby ten postulat może być postulatem, który może wyjść spoza mainstreamowej lewicy. Nie wiem, KPP gdzieś się tam kręci, może te 5 osób, niech to zrobi. Ale nie wydaje mi się, żeby to dało wyrazistości, tylko bardziej odebrałoby istniejący już elektorat lewicy, bo jednak elektorat lewicy nawet razem jest... Liberalny. Znaczy może nie liberalny, ale jest o wiele mniej radykalny niż nam się może wydawać z banieczki. To nie jest tak, że na razem, wszyscy wyborcy razem są demokratycznymi socjalistami, jak nic takiego. To jest trochę tak jakby odwrotność tego, co się dzieje w trzeciej drodze, gdzie elektorat jest znacznie bardziej liberalny, ale też radykalny w pewnych kwestiach niż politycy. I myślę, że tutaj trzeba mieć świadomość, że takie przeciąganie okna Overtona może się źle odbić, bo może odbić tych takich bardziej casualsów, którzy nie chcą widzieć czegoś takiego jak podatek 100%. Myślę, że są inne postulaty, które można agresywnie postulować. Ja bym wrócił do agresywnego postulowania, szczególnie właśnie już z lewicą w rządzie, podatku cyfrowego i szczególnie z ministrem cyfryzacji i od cyfrowych gigantów. Bo myślę, że w Polsce resentyment do indywidualnych, bogatych ludzi nie istnieje tak bardzo, to do korporacji jest bardzo duży. I tutaj jest przestrzeń jakaś, szczególnie teraz w tych latach, w których wydaje mi się, że korporacje jeszcze bardziej będą ludzi irytować. Ale myślisz, że ten podatek cyfrowy może być też drogą na dodanie razem tej wyrazistości? Bo faktycznie no to jest ta rzecz, której mi brakuje. Nawet jeśli słyszę jakieś postulaty z partii Razem, z którymi się bardzo często jakoś tam zgadzam światopoglądowo. Tak na przykład było na tej słynnej ekonomicznej konwencji lewicy, na której Dariusz Wieczorek opowiadał dużo o przedsiębiorcach i mało o pracownikach. I właśnie jedyną osobą, która mówiła tam coś, z czym mógłbym się zgodzić, była Magda Biejat, ale jednocześnie no mówiąc wprost, była w tym taka bardzo, taka nudna, no. I wydaje mi się, że to jest trochę problem całej partii Razem. Czy sam wspominałaś o tej wyrazistości, że jej brakuje? Czy jest na to jakiś plan, czy jest na to jakiś pomysł, żeby to podnieść? Nie mówię, żeby właśnie już robić odwróconego Korwina z podatkiem 100% czy z czymkolwiek innym, ale czy jest na to jakaś strategia, czy jest na to jakiś plan? Ja jako jedną z moich czapek jestem w prezydium Komisji Strategicznej, więc tak, strategia się tworzy w tym momencie, trochę z opóźnieniem, no właśnie to jest ten problem, że nasze kadry robią kampanię i jakby praktycznie wszystkie osoby, które są zaangażowane w robienie takich rzeczy, robiły kampanię, potem ogarniały różne inne rzeczy. Ale tak, na pewno strategia się tworzy, będziemy też o tym rozmawiać dużo na naszym kongresie, który jest za tydzień z kawałkiem, w sobotę się zaczyna. I ja na przykład bardzo żałuję, że jesteśmy w takiej kulturze politycznej, w której ten kongres nie może być streamowany na żywo dla wszystkich ludzi, żeby zobaczyli, jak polityka działa. Nie? Bo w Niemczech na przykład Kongres Zielonych ostatnio był streamowany. A dlaczego nie może? No bo jakby tak jest to przyjęte i że tak nie chcemy się wychylać i po prostu gdzieś tam może być to też uważane za faux pas przez koalicjantów, bo jakby u nas to jednak polityka jest gdzieś tam bardziej zakulisowa. Ja bym bardzo chciał, żeby była bardziej przedkulisowa i mam nadzieję, że te jakby to jest coś, pochwalę Szymona Hołownię raz w życiu. To, co on robi, jeżeli chodzi o prezentację Sejmu i właśnie nawet te wideokasty z Sejmu, jest bardzo fajne. I mnie to bardzo cieszy, bo ja bardzo chcę, żeby polityka była taką normalną częścią naszego życia, w której w USA, w którym jest dużo problemów, mi się na przykład bardzo podoba to, ilu jest członków partii. Tylko 2, ale są i jakby to tworzy jakieś zaangażowanie,
I jakby, bo wiecie, jak ja mówię, że jestem w partii, to jest takie, poważna sprawa. Ja bardzo bym nie chciał, żeby to była poważna sprawa. Ja bym chciał, żeby to było jak bycie na grupce na Facebooku. Że fajna grupka, nie? I myślę, że ogólnie, że ogólnie jeżeli chodzi zaś o tą wyrazistość, to tak, myślę, że ta wyrazistość też musi być odpowiednio dowozowana i w odpowiednich momentach, no bo teraz jest jakby ten miesiąc miodowy rządu, myślę, że też większość ludzi chce trochę, tak brzydko mówiąc, odpocząć od takich politycznych konfliktów i pocieszyć się tym, że coś się tam zmienia, zobaczyć jak to będzie, a z czasem można te wyraziste postulaty bardziej dawać, kiedy już właśnie społeczeństwo już trochę ochłonie po tych wszystkich zmianach i jakby zmniejszy się polaryzacja. I myślę, że to jest w tym momencie nasza taka praca u podstaw, żeby jak najbardziej unikać polaryzacji, bo polaryzacja zabija wszystkich oprócz PO i PiS-u. I to mnie najbardziej w tym martwi, bo w tym momencie jesteśmy bardzo często stawiani w sytuacji, gdzie musimy być albo na tak, albo na nie. No nie? A ja bardzo bym chciał, żeby tworzyła się i mam nadzieję, że będzie się tworzyć taka przestrzeń, w której jeżeli jesteś przeciwko PO z jakiegoś powodu, to nie znaczy, że jesteś za PiS-em. Ale to tak będzie pojmowane jeszcze przez ludzi przez pewien krótszy czas, bo ten PiS jest dużym straszakiem i jakby też patrząc znowu tutaj będę tak trochę patrząc na banieczkę, no ale jakby ja sam się na to czasem łapię, że może tutaj my z naszej perspektywy takiej lewicowej czasem nie rozumiemy jak bardzo dla niektórych ludzi był męczący PiS, bo dla nas były te pewne pozytywne aspekty, szczególnie dla tych młodszych lewicowców, którym Donald Tusk nie zrobił największych przysług, kiedy wchodziliśmy na rynek pracy. I jakby tutaj PiS dużo rzeczy też naprawił i też myślę, że też o tym powinno się mówić, że to nie jest tak, że PiS robił tylko złe rzeczy i myślę, że to też PO zauważa, co jest bardzo dla mnie dobre, jeżeli chodzi o PO. Ale też trzeba zauważyć, że jest pewne pokolenie, dla których PiS był jakimś takim obciążeniem ideologicznym i jakby też koniec końców też to jest to, że trochę byliśmy taką rozgotowaną żabą w tym wszystkim, bo na przykład to, co się działo, jakby ile razy już w pewnym momencie mieliśmy takie, no dobra, jak wypychali ludzi na granicy, czy w sensie może nie, no dobra, ale takie, no co zrobisz? Takie już trochę poddanie się, no bo PiS to PiS, no nie? Wypychanie ludzi na granicy, czy kwestia aborcji i naprawdę była fatalna, zamordystyczna władza momentami. Szczególnie za Morawieckiego, jeszcze za Szydło, to jakoś to tam się trzymało, co zresztą pokazują wyniki. Jakby dalej trzymali kurs, który objęli podczas rządów Szydło, myślę, że nie byłoby tak łatwo z nimi wygrać. No ale objęli gorszy kurs, całe szczęście dla całej reszty kraju, jeżeli chodzi o przyszłość. I teraz trzeba nauczyć się z tego, co im wyszło i też uważać na te błędy, które jakby oni popełniali i właśnie depolaryzować, mówić o tym szczerze, że no dobra, słuchajcie, no PiS na przykład wprowadził to i to i to, ale to nie jest jedyna partia, która może to wprowadzić. No Czy tak. jakby każda krytyka PO nie jest krytyką PiS-u, nie jest pochwałą PiS-u. I to Konfederacja bardzo dobrze robiła przez pewien czas, zanim właśnie wysłali swoich szalonych dziadów. I właśnie jeżeli chodzi o podatek 100%, to trochę pokazuje, jak w mainstreamie kończy się wysyłanie takich no nazwę to dzikusami po prostu, nie wiem, kancelujcie mnie za to słowo jak trzeba, ale po prostu dzikich debili jak Korwin czy Brown. Bo koniec końców to może właśnie być fajne w tym okresie przejściowym między wyborami, kiedy jakby raczej to trafia do mniejszej grupy osób, ale jak trafia to do większej, to po prostu to leci na łeb na szyję. Dlatego no jakby też jako socjalista i powiem to tutaj jako socjalista, uważam, że jeżeli już jesteśmy socjalistami, którzy wierzą w jakiś tam reformizm, to nie może być tak, że wprowadzimy socjalizm ustawą. No tak. Jakby myślę, że naszym celem w tym momencie powinno być budowanie socjaldemokracji jednak jako podstawy do dalszego demontażu kapitalizmu. Bo wydaje mi się, że do demontażu kapitalizmu po prostu ludzie potrzebują odpowiednich środków zapewnionych im mieszkania, dachu nad głową, stabilnej pracy, stabilnego przychodu. No tak, wiesz, mi też się wydaje, że jeśli chodzi o tę wyrazistość razem, to też ja nie stoję na stanowisku, że trzeba robić coś tu i teraz szybko i o Boże, zróbcie coś,
Zróbcie coś, niech ktoś pokaże dupę, niech coś się dzieje. Zwłaszcza, że no, zostały 4 lata kadencji, a tak jak sam mówisz, środki czy zasoby są ograniczone. I jakby kumam to, tę taką pracę u podstaw, nawet związaną z tym socjalnym zwrotem PO. Czy ty wierzysz w socjalny zwrot PO? W jakiś stopień go wierzę. Wierzę w to, że myślę, że uczą się trochę od europejskiej centroprawicy, która już od dawna ten zwrot zrobiła. No tak, rzeczy, które u nas uchodzą za jakieś bardzo lewicowe, tam po prostu są już standardem, standardem. Właśnie chcę też zauważyć to okno Overtona. Jakby ten zwrot nie jest wielki. Jakby to nie jest tak, że Donald Tusk teraz jest socjaldemokratą już do końca, czy coś takiego. Po prostu gdzieś tam się umiejscawia w ten taki light socjaliberalizm, który państwa dobrobytu zresztą, który jest bardzo standardowy. No to jest dokładnie to, o czym była Angela Merkel w Niemczech. To nie jest jakieś tam jakiś tam wielki przeskok. Która u nas była trochę symbolem takiej zlewaczałej, groźnej Unii Europejskiej, która... konserwatystka, no. No tak. No, i jakby myślę, że tutaj właśnie, szczególnie w takiej koalicji szerokiej, no Tusk też tutaj może się pozycjonować jako trochę bardziej lewicowy względem po prostu Hołowni, Kosiniaka, którzy teraz grają na bycie przedsiębiorcy najlepsi i w ogóle. No tak. To też dla niego taki mały plusik. Więc nie wierzę do końca, ale jeszcze wrócę do pracy od podstaw, bo mi mignęło pytanie na czacie, jak tam strajk w Goleniowie, a to jest ważne. I to są takie ważne rzeczy. Mnie niestety nie było, bo byłem akurat na Sylwestra, wyjechaliśmy sobie w okolice Jarosławca, czyli daleko, więc nie mogłem dojechać. Ale byli ludzie z mojej partii, to jest Sara Jawad, fantastyczna, Irys Barta, Irysa nie była akurat, Maria Serafinowicz, też nasza kandydatka tutaj w ostatnich wyborach i jeszcze parę fantastycznych osób i mówili, że poszło świetnie, że właśnie odebrali to bardzo dobrzy pracownicy. No, były zdjęcia, jak pracownicy machali naszą flagą, co było dla mnie takie trochę nawet wzruszające, że właśnie o to chodzi, no nie? Koniec końców, żeby przemawiać do nich. I to jest ta praca u podstaw, której trochę nam brakuje i to jest coś, co jest cholernie ciężką pracą, bo wymaga no właśnie tego, żeby osoby ze Szczecina wsiadły w pociąg, pojechały do Goleniowa. Dla wielu też z nas wymaga wyjścia ze strefy komfortu, bo wiadomo, no razem są różne osoby, które no, na przykład trochę się boją wychodzić z tej strefy komfortu i to też jest świetne dołączenie do Razem, jeżeli chce się wyjść z tej strefy komfortu gdzieś tam i zacząć bardziej szeroko działać. I właśnie budowanie takiej bazy kontaktów, żeby gdzieś tam w każdym mniejszym mieście, potem w każdej gminie mieć ludzi, którzy może nie są w Razem, ale sympatyzują z Razem i chcą nam pomagać, jest bardzo ważne, jeżeli chce się zmienić w taką partię, która jest czymś więcej niż jakby zlepkiem wielkomiejskich organizacji, bo jakby ja nie będę tutaj unikał krytyki, że Razem jest wielkomiejskie, bo jesteśmy. No, taka jest prawda, mamy bardzo niewiele osób w terenie i to jest też naturalna kwestia tego, że po prostu osoby, które przyciąga Razem, bardzo często są ze wsi, ale potem przyjeżdżają do miasta, bo jakby też mają takie ambicje i takie plany na siebie. No i to też jednak takie budowanie wymaga troszkę kompromisowości, której też się uczę sam, bo jakby sam w przeszłości byłem bezkompromisowy, bardzo taki purytański w tej lewicowości. Z czasem widzę, że no, to jest spoko, jak jesteś na grupce na Facebooku, ale myślę, że jeżeli chodzi o takie działania partyjne, no to trzeba zrozumieć, że ludzie są różni. Nie każdy ma ten poziom jakiejś tam wrażliwości, bo ten poziom musi być wykształcony i nie każdy po prostu wie tyle i tyle o takich rzeczach, żeby mieć jakiś tam poziom wrażliwości i można albo stwierdzić, że ty jesteś taki owaki, bo masz taką opinię, albo rozmawiać, przekonywać, czasem nawet machnąć ręką i uznać, że gdzieś tam rozumie się tą perspektywę, ale się z nią nie zgadza.
bo koniec końców to jest ta siła tych większych partii, że one naprawdę są różnorodne i jakby grupują bardzo różne nurty. No tam się w purytanizm nikt nie bawi raczej w PiSie i w PO, No. nie? No, a jakby my trochę, w sensie myślę, że trzeba postawić jakieś granice, bo na przykład mój kolega kiedyś powiedział, że byłoby dla niego okej, gdyby ktoś przeciw aborcji był w Razem. Dla mnie to nie byłoby okej. Myślę, że to też może być właśnie kwestia wyrazitości Razem, to mocne ciśnięcie na aborcję w tym momencie i bycie taką partią radykalnego feminizmu. Zaraz się pojawi klasyczne pytanie, a co Razem dla mężczyzn? No, nie wiem, mieszkania na wynajem. Odczepcie się. Znaczy ja w ogóle nie jestem fanem tego pytania i stawiania sprawy w ten sposób, że co w ogóle lewica ma dla mężczyzn, czy w ofercie dla mężczyzn, bo nadal żyjemy w rzeczywistości, gdzie jednak chłop jest domyślnym człowiekiem i w zasadzie wszystko jest tak naprawdę ofertą najpierw dla mężczyzn. Nadal niestety. Ja się fundamentalnie zgadzam i takie właśnie, bo mnie Ralindel kiedyś na streamie spytał, dlaczego u was nie ma tylu przebojowych mężczyzn, bo jakby też chcemy, żeby było więcej kobiet w polityce. Dalej nie ma połowy Sejmu wypełnionej kobietami, a to byłoby optymalne. I też myślę, że w Razem kobiety wygrywają. Nie wiem, czy wiecie właśnie, to jest taki fun fact, który mogę wam sprzedać z Razem. Jak były wybory na przewodniczącego, to Magda Biejat dostała więcej głosów od Adriana Zandberga. Więc... Adrian chyba dostał też dosyć mało w ogóle w kampanii wyborczej, no nie? Tak, ale to też było związane z tym, że strategia była na to, żeby promować Dorotę Olko i wyszło Okej. I to nas bardzo cieszy, no bo tam Dorota z 4 startowała, więc musiała przeskakiwać trochę. A jeszcze jak mówiłeś o tym machaniu flagami na proteście, na strajku Razem, to mi się od razu przypomniał taki wątek, że raczej takie strajki nie przekładają się na głosy w wyborach, no nie? A to nie jest prawda, wiesz, to Okej. po prostu myślę, że ludzie mają za duże oczekiwania wobec tego, jak wygląda to przełożenie się poparcia. Mhm. No powiedzmy, nawet weźmy takiego Solarisa, no nie? Mhm. To chyba właśnie w kontekście tego Solarisa słyszałem jakiś taki dialog gdzieś latał po internecie, że ktoś ze strajkujących powiedział, że fajnie, że dzięki, że jesteście, ale i tak zagłosujemy na kogoś innego. No możliwe, jakby to też bardzo nie chcę, żeby to brzmiało tak, że poszliśmy z tobą na strajk, musisz na nas zagłosować teraz. No jasne. Nie, to tak nie działa, jakby strajkują ludzie o różnych poglądach, pracują ludzie o różnych poglądach. Wiesz co, bardziej mi chodzi o taki wątek, że ostatnio gdzieś trafiłem na taką wymianę zdań w internecie właśnie, która wyglądała trochę jak to, od czego zaczęliśmy tę rozmowę, gdzie podziała się ostatnio partia Razem. Ktoś tam inny pokazał, że proszę bardzo, są na strajkach, no nie? I pojawiły się głosy, że no spoko, ale partia powinna robić politykę, a jak się chce strajkować, to było trzeba zostać w aktywizmie. I pytanie, jak się odnosisz do takiego rozdźwięku, czy taki rozdźwięk w ogóle istnieje i właśnie czy trzeba podejmować jakiś wybór między tym, czy być na strajkach, czy zdobywać poparcie i czy udział w strajkach przekłada się na poparcie, no nie? Znaczy, ja zadam takie trochę przewrotne pytanie, bo w przypadku strajku w Kauflandzie w ogóle, no co robili inni politycy 30 grudnia? No. Siedzieli sobie w domach z rodziną. To nie jest tak, No że, tak. że Adrian, nie wiem, porzucił negocjacje koalicyjne, żeby pójść na strajk, tylko poszedł na strajk, bo wierzył w słuszność tego strajku. I wszyscy wierzymy w słuszność tego strajku. Zresztą ten strajk pojawił się u nas oddolnie, bo jeden z naszych członków po prostu jest częścią tego ruchu i nam powiedział, że jest ten strajk. Poszedł komunikat i zorganizowaliśmy bardzo szybko pomoc. I jakby ja myślę, że to jest przede wszystkim budowanie relacji z OPZZ-em, z Konfederacją Pracy, które są potężnymi siłami politycznymi, ale widziałem właśnie, że ludzie mówili, no dobra, tam gdzie jest Solaris, nie dostaliście więcej głosów, dostaliśmy więcej głosów niż w okolicznych gminach na przykład. I wiadomo, no w Solarisie pracuje 1000 osób, powiedzmy, że z rodzinami to jest jakieś tam 3000 osób, powiedzmy, że 30% z nich się przekona, czyli znowu 1000 głosów, ale to dalej jest 1000 głosów do przodu. No tak. Dalej masz telefon do człowieka, który ci powiedział, że możesz do niego zadzwonić w każdej chwili. To są takie bardzo niedoceniane rzeczy. Ja na przykład byłem
na interwencji. To jest taki jeden z moich trochę takich słodko-gorzkich już teraz niestety, bo się skończyło nie tak, jakbyśmy chcieli, ale takich trochę fajniejszych momentów mojej kariery politycznej, bo byliśmy na interwencji w Niemieńsku, to jest pod Chorznem, gdzie zamykali szkołę dla osób z niepełnosprawnością. I po prostu spotkaliśmy się z nauczycielami i radą rodziców, którzy bardzo chcieli, żeby ta szkoła została. No i koniec końców okazało się, że tam był jeden tam radny SLD, który bardzo uparcie chciał tą szkołę zlikwidować, mimo że to nie ma sensu. Wykonaliśmy odpowiednie telefony, okazało się, że radny zmienił zdanie. I potem właśnie następnego dnia, gdzieś tam po kilku tygodniach dostajemy tylko jakby gdzieś tam SMS-a o treści dziękujemy bardzo za pomoc i właśnie jak czegokolwiek potrzebujecie w okolicy, to zadzwońcie. I to są mega wartościowe kontakty, mimo że nie wiem, ta szkoła dotyczy z 200 osób w sumie. W większości niepełnoletnich jeszcze. No, ale już liczę z rodzicami nawet, bo to jest malutka szkoła. I niestety no, ta szkoła koniec końców rok później została zlikwidowana, bo już po prostu nie starczyło pary im, żeby walczyć dalej ze starostką, która bardzo uparcie chciała przerzucić te wszystkie dzieciaki do gorszej szkoły, bo to była taka szkoła w takim bardzo fajnym pałacyku, który myślę, że teraz będzie bardzo fajnym hotelem niestety. Ale koniec końców nawet to, że te dzieciaki jeszcze rok mogły spędzić w tej szkole, to jest taki duży sukces jakiś tam osobisty dla nas. I jakby bardzo ważna kwestia taka po prostu tego, że jakby jeżeli jestem tam w okolicy, to wiem, że mam numer tam do jednego z tych nauczycieli i mogę z nim pogadać. Nie wiem, no właśnie mówił, że nawet jak będę w okolicy, to nawet podwózkę może dać, co też jest bardzo wartościowe dla mnie jako osoby bez samochodu. Więc i to są takie małe rzeczy, w których się buduje. To nie jest tak, że wydaje mi się, że nam trochę może gry komputerowe w naszym pokoleniu zlasowały mózg, że się nabije XPEC i odpowiednie opcje dialogowe weźmie i nagle jest poparcie. No tak, jedna ścieżka albo druga ścieżka. To nie jest gra paradoksu, tu nie ma Excela, to jest bardziej taka rzeczywistość, w której czasem pójdzie, czasem nie, ale należy próbować i należy pracować. I mnie ten Kaufland bardzo cieszy. Z tych osób, nie wiem, może powiedzmy, że z 10 strajkujących osób może 2 zagłosują razem, może 3. Ale to są dalej 3 osoby, które nam bardzo ufają, bo poznały nas, rozmawiały z nami, machały naszą flagą. I to jest mega pozytywne. No dobrze. Dosyć optymistycznie udało nam się dobrnąć do... No chyba będziemy kończyć powoli, bo wiem, że ty masz czas do 10. Ja też bym chciał dużo dłużej nie zostawać, a jeszcze trochę sobie tutaj zostanę, pogadać z czatem. Także słuchaj, Adam, dziękuję ci bardzo za odpowiedzi na pytania i za zostawienie mnie z optymistycznym nastawieniem co do przyszłości. Możliwie oczywiście, nie, żebym tutaj był jakimś mega wesołkiem zaraz. Spokojnie. Także dziękuję ci bardzo. Dzięki, jeszcze mignął mi czat na drugim ekranie, proszę. że jakie są najlepsze paszteciki w Szczecinie. Na Wojska Polskiego są najlepsze paszteciki w sklepie, znaczy w restauracji, w barze, nie wiem jak to nazwać, który nazywa się Pasztecik. Dziękuję ci również za tę odpowiedź i do zobaczenia. I jeszcze raz dzięki. Hej wszystkim. No dobrze, kochani. Dobrze, kochani. Kurczę, trudno mi zawsze po takich rozmowach wejść znowu w tryb bez rozmowy. Ponieważ moje myśli są na tyle rozbiegane, że nie mogę się znowu skoncentrować na czacie i przyzwyczaić swojego umysłu do tej ciszy. Może po prostu, słuchajcie, może to jest ADHD, którego nigdy nie zdiagnozowałem i może powinienem. A może tak już jest, może to jest zupełnie normalne. Paweł Woźniak pyta, kiedy gościnnie Zandberg w Gilotynie. Jak da mi followa na Twitterze i będę mógł do niego napisać i może wtedy... Słuchajcie, kiedyś, powiem wam, że kiedyś, jeszcze zanim były poranki gilotynowe, a nastawiałem się na robienie podcastów, to rozmawiałem z jedną osobą zasiadającą w parlamencie i byliśmy umówieni na rozmowę, która nie doszła jednak do skutku, bo ta osoba gdzieś tam nie miała czasu.
i przekładała, aż w końcu odwołała. Teraz po tych wyborach też odzywałem się do jednej osoby zasiadającej w parlamencie, natomiast ta osoba wtedy nie odpowiedziała, co też jest jakby ja nie oczekuję, że wszyscy będą odpisywali na moje wiadomości, jeśli nie mamy zbudowanej jakiejś tam relacji, więc oczywiście nie mam o to żadnych pretensji. Czy tą osobą był Donald Tusk? Słuchaj, być może. Jest jeden taki pan w internecie, który uważa się za dziennikarza i jak ktoś mu nie odpowiada na zaczepki, to uważa, że boi się rozmawiać z mediami. Zachsoja, a czy opowiadałeś ostatecznie, jaki mają wpływ streamy na rozwój kanału, jaki był rekord streamów? Kurczę, wiesz co, powiem Ci, że nie zagłębiałem się w to nadal jeszcze, dam sobie trochę czasu, zanim to sprawdzę. Ja generalnie w moim byciu, Roman Giertych, ja generalnie w moim byciu humanistą mam tak, że ja bardzo słabo czytam statystyki, wykresy i tak dalej. Wojty, dziękuję Adamowi za wprowadzenie spokojnego tonu w żubra. No faktycznie, czuję się trochę uspokojony po pierwszej części dzisiejszego streama, na której zajmowałem się przez godzinę darciem pizdy do kamery. Wiem, że tam były jakieś problemy z dźwiękiem i chyba był jakiś pogłos. Chyba po prostu powinienem robić tak, że kiedy rozmawiam z gośćmi, to wyłączam głośniki, a przełączam się na słuchawki. Muszę o tym pamiętać. Na Kaszubach słuchać wycie, mówi Julo. Oj, czego to nie słychać na Kaszubach, słuchajcie. Mam nadzieję, że na czacie było grzecznie i spokojnie. Łucja wnioskuje Bartka Sitka w Gilotynie TV. Marysia, sugerujesz, że ja mogę mieć was dość? Marysia. Ja pierdolę, naprawdę. Wstydziłabyś się pisać takie rzeczy. MG pisze, że ta rozmowa to kolejny dowód, że YouTube i streamy są lepsze niż toksyczny jebany Twitter. A pełna zgoda. Radimir Lewakow jak Bartek Sitek, to może i Gargamel. MG, Żubrze, masz już tak duże community, że ludzie się między sobą kłócą. Jest, zajebiście. To znaczy, że potrzebuję moderatora na czaty. Słuchajcie, pamiętajcie, że zostanie moderatorem na czacie Gilotyna, na czacie streama Gilotyna. To zaszczyt i przyjemność, dlatego nie stać mnie, żeby komukolwiek za to płacić. Maciaty, nie było moich pytań o klimat, ale chyba przeżyję. No właśnie, widzisz Maciaty, to też wynika z tego trochę, że robię to sam i trochę trudno mi się skupić na jednoczesnym rozmawianiu i wyławianiu pytań z czata, więc to też z tego wynika, no nie, że nie mogłem zauważyć wszystkich. Marysia się zgłasza jako naczelna drama queen. Słuchaj, no. Słuchaj, Marysia, przede wszystkim jesteś tu bardzo często, więc to jest główny atut osoby chętnej modować. No właśnie, moderator podczas takiej rozmowy mógłby na przykład właśnie wysyłać pytania. Radimira mówi, energole są od 18 lat i już zmniejszyli ilość kofeiny w nich, aby mogły niepełnoletnie osoby kupować. Wiecie co? Ja mam taki postulat a propos energoli 0%, że tak jak są kraje, w których jest reglamentowany alkohol i jego sprzedaż jest rejestrowana, no nie? To z energolami powinno być tak, że też sprzedaż jest rejestrowana, reglamentowana, a jak zbyt dużo i zbyt często kupujesz energole, to inspekcja pracy wjeżdża do twojego pracodawcy Januszeksa i sprawdza, czy wszystko jest w porządku, czy nie zawala cię robotą, no nie? A jak zawala cię robotą,
to zamiast kazać ci pić energole, inspekcja pracy mówi wtedy dobra mordo, bo tu twój pracownik ma za dużo obowiązków, musi nakurwiać energole, w takim razie teraz dajesz mu tydzień płatnego urlopu. Super, ty to brzmisz jak komunista jakiś, tak, a o co chodzi? I dobrze. Tak powinno być, kochani. Reglamentowana, rejestrowana sprzedaż energoli. Oczywiście dostępnych tylko dla dorosłych, no nie? O, inby są, inby. No tak, zapomniałem, że niekochanie kapitalizmu to dla ciebie ruska propaganda. Wy prawicowcy w każdym widzicie ruskich. Tomasz Piątek o takich jak ty książki pisze. Kto jest prawicowcem? Kogo zbanować? Kurwa, nie ogarniam. Marysia, kogo mam zbanować? I czy mam banować na YouTubie, czy mam banować na Twitchu? Kogo banować? Marysia jako przyszłej moderatorce zadaje pytanie ci, kogo banować? Ekspres do kawki? Ale tobie jako moderatorce, czy ludziom? Czy ludziom? Czy ludziom pijącym energole? Banować wszystkich. Marysia mówi banować tego, którego oznaczył z YouTube'a, ale którego oznaczył, kto kogo oznaczył? Który kurwa jest synem kogo? Zbanuj Barabasza! Zbanuj Barabasza! Zbanuj Barabasza! Kogo mam wam zbanować? Banuj Barabasza! Nie, słuchajcie, ja się za chwilę sam zbanuję. W sensie zakończę streama, bo już jest 10, ja tak staram się do tej 9:30. Właśnie też między innymi dlatego, żeby nie wysprzedać się z tematów. 3, widzicie jak ja liczę? 2, 3, brawo Wojtek, brawo kurwa Wojtek. Mateusz Skupień, czy było wcześniej info odnośnie tego, kto będzie gościem? Wiecie co? Ja wczoraj tak sobie pomyślałem, że właśnie fajnie będzie nie zapowiadać gości. Że fajnie będzie nie zapowiadać gości, że fajnie będzie tak wrzucać gości na czat, na stream, tak bez poprzedniej informacji. Więc no, tak sobie myślę, że to byłby taki fajny gimmick. Taki, wiecie. Nie wiem, czy to ma sens w ogóle, no nie? Nie wiem, czy to ma sens, ale tak sobie wymyśliłem ostatnio. I +1, nie zapowiadaj. No właśnie. Kapi, głupi pomysł. Kapi, ty jesteś lipkiem. Sam tak twierdzisz. I oglądasz doktora Napierałę. Patrzcie, już 2 głosy, że dobrze, a Libek mówi, że niedobrze. Łukasz, ja się nie nadaję na moda, bo przynajmniej raz na stream automat blokuje moje teksty. Nieprawda, tylko raz. Wczoraj za Circle Jerk chciał blokować. Tak, wiem, że było słychać głos Adama w tle. Dlatego jak wszedłem jak już weszliśmy po piosence, to powiedziałem, że jest z nami Adam i jest z nami moje technologiczne wykluczenie. I słuchajcie, myślę, że to dlatego, że zarówno Adam, jak i piosenka były po prostu na jednym jakby urządzeniu wejściowym. No muszę nad tym popracować w każdym razie. Dobra, Marysia, ja się do ciebie odezwę w takim razie w najbliższym czasie. Nie mówię, że teraz, bo teraz muszę pójść zrobić rzeczy, ale się odezwę. Tak. Dobrze. Słuchajcie, kończę powoli, bo mam mętlik w głowie i nie mogę się skupić po przejściu z rozmowy na nierozmowę. Czy trwa inba? Czy Mateusz Noga i Andrzej Downer inbią? No właśnie, o to chodzi, Julo, że zapowiedzi mogłyby zrobić zasięgi, aczkolwiek i tak też mam taki plan, że te rozmowy później będą
funkcjonowały w zapisie streama i wtedy już są, jak są zapowiadane, z mordką i z podpisem danej osoby, to raz. A dwa, że i tak te rozmowy chyba będą wycinane i później jeszcze postowane. Zwłaszcza, że i dzisiejsza rozmowa, i wczorajsza nie są to rozmowy jakieś takie aktualne, na jakieś takie mocno bieżące tematy, które się zdezaktualizują. Na przykład, jeśli zapostuję sobie jako film rozmowę z Michaliną na przykład w weekend, no nie? Jak będziesz wycinał, to inna matematyka taka liczona od 3,5. No właśnie, kurwa, tak mi się wydaje. Matematyka is my passion, zawsze miałem łeb do interesów. Misza Miszka mówi, żeby lajki nakurwiać. Właśnie, pamiętajcie o tym, żeby lajki nakurwiać, żeby nakurwiać łapki w górę. I generalnie jak oglądacie jakichś twórców i oglądacie ich wideo, to pamiętajcie o łapkach w górę, bo to jest całkiem istotne. I o pchaniu żubra w swoje sociale, jak mówi Łukasz. Tak, Adam, zepsułeś żubra. Zrobiłeś mi mętlik w głowie, zobacz. Piękny kawalerze. Czy coś jeszcze miałem mądrego powiedzieć? Łapki w górę. Zostawcie komentarz pod filmem, bo o tym zapomniałem powiedzieć wczoraj z tego mętliku w głowie po rozmowie z Michaliną. Zostawcie komentarz o treści Konfederazem. Taki będzie komentarz na dzisiaj. Konfederazem to jest komentarz na dzisiaj. Łapki w górę to są najważniejsze rzeczy. Kolejne rzeczy to wrzucanie linków do streamów na swoje sociale. Marysia, ja cię proszę. Młody człowieku. Dobrze, chłopy inbią, niech inbią. Znaczy, niech nie inbią, bo nie wiem kogo zbanować. I pamiętajcie, że opiniotwórczy program o charakterze egalitarnym możecie wspierać bezpośrednio na YouTubie lub pod adresami widocznymi na ekranie. I to tyle. I widzimy się jutro. Jutro się widzimy. Co jest dzisiaj? Czwartek. Jutro piątek? Tak, widzimy się jutro. Widzimy się jutro o 8. Widzimy się jutro o 8 rano. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pamiętajcie o napisaniu komentarza Konfederazem i łapce w górę. Do widzenia. Do zobaczenia. Do jutra. Elo.